Dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj, tak, pogadamy sobie o tym, co tam w Hollywoodzie, panie i panowie. Krótko mówiąc, co ciekawego, fajnego wydarzyło się w świecie kultury, filmów, gier. Dzisiaj akurat bardzo dużo będzie o grach. A w drugiej części tego programu, panie i panowie, pomówimy o filmach, o premierach, właściwie nie tylko o filmach, bo o serialach również, które jeszcze w tym roku się pojawią, a na które czekamy, więc będziemy gadali, w sensie będziecie wchodzić, będziecie mogli sobie spokojnie powiedzieć: Panie majster, ale ja tam czekam na Flasha normalnie. A nie, dziękuję bardzo, dla mnie to Oppenheimer rządzi i tak dalej, i tak dalej. A tematów dzisiaj nie zabraknie nam rzeczywiście, bo nagrody. Będzie o nagrodach Gildii Aktorów, więc jak najbardziej o tym sobie pomówimy. Oczywiście będzie o nowościach marcowych w Kanal Plus Online. Będzie troszeczkę komiksowo, bo indyjski Spider-Man także w animowanym uniwersum, pomówimy o tym. Najprawdopodobniej wiemy, kto zagra Madame Web, o tym sobie pomówimy również. Pomówimy o nowym, o możliwości kolejnego Shazama. Coraz więcej informacji na temat The Penguin z DC, więc o tym również będziemy gadać. Hellboy, wiemy, kto zagra nowego Hellboya, panie i panowie. O tym będzie żółwie. Wojownicze żółwie ninja powracają. Będzie troszeczkę o grach, a nawet bardzo dużo o grach. Jak widzicie, tutaj z tyłu jest zapowiedź. 68 gier można ogarnąć za 130 zł. To jest w ramach pomocy Turcji i Syrii. Dodatkowo producenci Megan przyniosą na ekran popularną grę wideo. O tym sobie również pomówimy, panie i panowie. Będzie dużo o serialach dzisiaj, bo rzeczywiście Star Trek, będzie o Star Treku, będzie o Andorze. Co tutaj mamy? Będziemy mówić oczywiście o Obcym. Również pogadamy sobie o Jake'u Gyllenhaalu, który wczoraj podczas gali UFC w Las Vegas, a to bardzo ważna rzecz dla wszystkich fanów UFC, ponieważ tak, Gamrot wczoraj walczył i wygrał, więc bardzo, bardzo dobrze. Tam kręcili właśnie sceny do nowego Wykidajła. No i niestety będzie cykl PESEL-u Nie Oszukamy, ponieważ w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Tom Sizemore bardzo źle się poczuł, wylądował w szpitalu. No niestety zmarł w wieku 61 lat, więc o tym sobie pomówimy. A jak mówię, w drugiej części będziemy mówili o filmach, na które czekamy, o premierach i o zapowiedziach. A już tutaj witam Cię, cześć ciekawej gier, witam Cię bardzo serdecznie. Dariusz Tokarczuk, witam Krzysztof, Oskary już za tydzień. To jest właśnie ważna sprawa. W przyszłym tygodniu, panie i panowie, mamy 2 odcinki na żywo. Tego samego dnia, bo oczywiście w niedzielę widzimy się jak zawsze o 21:30, by później, chyba około 1:00 w nocy, tak, skomentujemy sobie na żywo Oscary, zresztą tak samo jak w zeszłym roku, więc będziemy sobie gadali. Krzysztof, hej, witam Cię, Siemson Iron, fajnie, że wpadłeś, jest Jurek Piechota, jest Trzasku, Kopelat, bardzo fajnie. Dobry wieczór Marcinie, witajcie panie i panowie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A no i nie zapomnij o niedawnej premierze Mandalorianina. Tak, jak się ogarnę, to jutro będzie recenzja. Akurat to jest ten serial, który śledzę od początku i postaram się odcinkowo jak najbardziej recenzować Mandalorianina. Więc tak to wygląda. Z rzeczy ważnych i ważniejszych widzę, że kamery moje wszystkie śmigają, wszystko jest w porządeczku, wszystko jest ok. Panie i panowie. Tak, dobra, lecimy dalej, bo nie ma co, bo tematów dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że jest dobrze. Słuchajcie, nagrody historyczne, wszystko wszędzie, naraz 4 nagrody Gildii Aktorów i to jest, dobrze wiecie, że ja od początku temu filmowi kibicuję, akurat to jest artykuł The Hollywood Reporter, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Witam Cię bardzo, Jarkosu. Panie, cześć, sorry za spóźnienie, byłem zajęty wyrywaniem koleżanki. Wiciu, normalnie żółta kartka, jeszcze 3 żółte kartki i wylatujesz z boiska. Dobrze, że jesteś, fajnie, mam nadzieję, że koleżanka fajna. Słuchajcie, w niedzielę po raz 29 wręczone zostały nagrody Amerykańskiej Gildii Aktorów, SAG. W ogóle tam panowie jest IO, czyli między innymi film nominowany do Oscara również się pojawili. Było to historyczne wydarzenie, wszystko wszędzie naraz, zdobyło aż 4 wyróżnienia, zaś całą ceremonię po raz pierwszy transmitowała platforma Netflix. Można było sobie zobaczyć, ale chyba nie w Polsce. Dajcie znać, czy w Polsce można było zobaczyć nagrody. Skoro to jest w niedzielę, no to jest wiadomość z 27, czyli sprzed tygodnia. Dajcie znać, czy oglądaliście, czy w ogóle była taka możliwość. Niezależna produkcja studia A24 rozbiła w niedzielę bank i umocniła się na pozycji oscarowego faworyta. Wszystko wszędzie naraz, wygrało bowiem główną nagrodę dla obsady filmu. No i to oczywiście jest piękna sprawa. Tutaj są peany na temat tego. Przeczytam kategorie i zwycięzców, bo już tyle. Tyle mi brakuje, ja będę naprawdę miał ogarnięte wszystkie filmy, oprócz oczywiście krótkometrażowych i dokumentalnych, które są nominowane do Oscarów, więc jest już bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, jeżeli chodzi o obsadę,
to nagrodę otrzymał oczywiście, tak jak mówiłem, Wszystko Wszędzie Naraz. Najlepszy aktor to Brendan Fraser za Wieloryba. Aktorka Michelle Yeoh, Wszystko Wszędzie Naraz. Aktor drugoplanowy Ki Hui Kwan, Wszystko Wszędzie Naraz. Aktorka drugoplanowa Jamie Lee Curtis, Wszystko Wszędzie Naraz. Ekipa kaskaderska Top Gun Maverick. No, nie ma się co dziwić. Obsada w serialu dramatycznym Biały Lotos, w serialu komediowym Misja Podstawówka. Aktor w filmie lub serialu limitowanym Sam Elliott 1883. I w tym momencie przypomina mi się, jak on podjeżdża motorem, siada z tego Harley'a, zaczesuje włosy i tak patrzy. Double dyś. Pracuje tu taki mały chudzielec Dalton. Zgadza się. O Daltonie, właściwie jak mówiłem o Vicky Dale, o nowej wersji z Jackiem Gyllenhaalem sobie dzisiaj pomówimy również. Aktorka w filmie lub serialu limitowanym Jessica Chastain. Aktor w serialu dramatycznym Jason Bateman za Ozark. Jessica Chastain za George i Tammy. Aktorka w serialu dramatycznym Jennifer Coolidge za Białego Lotosa. Aktor w serialu komediowym Jeremy Allen White za The Bear. Aktorka w serialu komediowym Jane Smart za Hacks i ekipa kaskaderska Stranger Things. I to mi się bardzo podoba, panie i panowie. I to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Nagroda zasłużona? Zdecydowanie. Cześć Matesowy, fajnie, że jesteś też, że do nas dołączyłeś. Ja czytałem artykuł, że Wszystko Wszędzie Naraz jest kandydatem na film roku. No, zobaczymy. 8 marca Duchy Inisherin na Disney+. No, na Netflixie chyba jest, prawda? Mi się wydaje, można spokojnie ogarnąć. W każdym razie ja akurat ten film widziałem. W ogóle wjechała, a to może wyłączę, wjechała recenzja Kokainowego Miśka. Słuchajcie, miałem powiedzieć, jak nie widzieliście filmu, to obejrzyjcie. Ja wiem, że on dopiero będzie miał swoją premierę polską w najbliższy piątek, ale to jest właśnie ta przewaga, którą daje mi to, że mieszkam za granicą, że mieszkam w Irlandii, że pewne produkcje mogę sobie obejrzeć wcześniej. To jest rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. Naprawdę dzieje się dosyć konkretnie. Patrzymy co dalej. Marzec w Kanal Plus Online. Niedawno było o Netflixie, teraz właśnie o Kanal Plus Online. No i co tutaj się dzieje, panie i panowie? W marcu Kanal Plus Online zapewni widzom wiele emocji. Oprócz premier głównych i nagradzanych filmów, w tym docenianych na festiwalach w Gdyni i tak dalej, będzie można oczywiście obejrzeć Oscary, panie i panowie, będą znowuż pokazywali. Już 6 marca razem z Kanal Plus Online będzie można poznać na żywo laureatów polskich nagród filmowych Orły 23, a w nocy z 12 na 13 marca pokibicować swoim faworytom w gali wręczenia Oscarów. Jestem ciekaw, może akurat mi się uda w tym roku obejrzeć na Kanal Plus Online. Oczywiście wiadomo, że to trzeba wykupić, ja z tym nie mam problemu, bo tak czy siak to będę wykupywał, a dla mnie to nie ma różnicy, czy wykupię to na Now TV, czy akurat na Kanal Plus Online. Cześć Marcin, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. I zobaczymy. W każdym razie, jakie są nowości, panie i panowie. Więc już wam mówię, film, który bardzo mi się podobał. 5 marca wbił właściwie dzisiaj. Nieznośny ciężar wielkiego talentu z Nicolasem Cage'em. Tak, trzeba obejrzeć. 6 marca Inni ludzie. Oczy Tammy Faye 13 marca. No oczywiście są tylko wybrane pozycje, nie jest wszystko. Serial Emigracja XD od 17 marca, co tydzień po 2 odcinki. Czy to jest coś o Londynie, okej. Notre Dame płonie, 19 marca się pojawi. Orlęta, Grodno 39, też hit sprzed jakiegoś czasu. Książę, 29 marca. No i oczywiście relacje na żywo. Orły, 6 marca, czyli Orły już jutro. No niestety nie zrobię z tego odcinka, bo praca, wiadomo, praca, ale jak mówiłem wcześniej, 12, 13 noc. Duchy. Duchy się stały. Dobra, na razie niech tak będzie. A tu po prostu telefon spadnął. Oscary. No oczywiście, jak mówiłem, Oscary będą komentowane, więc jak najbardziej będzie można spokojnie gadać. Podane jest, że transmisja Oscarów zaczyna się o 1:30 od relacji z Czerwonego Dywanu, więc standardowo tak ten dywan trwa około pół godziny. Może akurat to rzeczywiście będzie, ale my też spotkamy się troszkę wcześniej, żeby sobie pogadać, no, wprowadzić, powiedzieć, jakie są nasze typy, kogo byśmy chcieli, ażeby otrzymał Oscara i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, czy do seansu mi się dodadzą jakieś bonusy. Nie wiem, ale naprawdę to jest tak dziwny film. Ja mówiłem w ogóle w zeszłym tygodniu, że teraz studio bodajże Asylum od razu robi Meth Gator, Attack of the Meth Gator, czyli atak aligatora po mefamfetaminie, także po prostu jest naprawdę niezła jazda.
Cześć, czołem z Kluskrosem, witam cię bardzo serdecznie. Marcin, widziałeś może zwiastun Nawiedzonego Dworu od Disneya, ma być bodaj na wakacje w kinach. No i o tym właśnie spokojnie, to będzie jedna z produkcji, o której będę chciał pogadać. A czy będą nowe odcinki Married with Children? Pyta grabarz brodaty. Married with Children, czyli panie, panowie, świat według Bandich. No na razie na ten temat nic nie wiadomo, zobaczymy. Kto pokazuje Oscary? Kanal Plus Online i Kanal Plus, jeżeli masz standardowo, to jeżeli masz na przykład dekoder, no to możesz obejrzeć, a jeżeli nie, no to masz wielki problem. Na Netflixie jest teraz Mamy tu ducha, średni twór, ale z dobrą obsadą, między innymi David Harbour w roli tytułowej, Antony Mackie w roli jednego z lokatorów nawiedzonego domostwa. No widzisz, o Davidzie Harbourze będziemy mówili dzisiaj przy okazji Hellboya 2, bo mamy nowego aktora. Mam szalony plan obejrzenia ceremonii na żywo z oficjalnego kanału, no ale tylko i wyłącznie dywan może obejrzeć, bo oficjalny kanał nie pokazuje całej ceremonii. Także będzie... Czyli Marcin chory, więc tylko się przywitać. Nie ma problemu. Oczywiście dzisiaj nasza dogrywka albo scena po napisach, jak kto woli. Na Discordzie sobie zrobimy po dzisiejszym odcinku akurat, także nie ma najmniejszego problemu. Czy są tu jacyś fani dobrej muzyki? Domyślam się, że tak. Jeżeli jesteś fanem dobrej muzyki, to dawaj znać, bo Hans Zimmer zawita do Polski. Hans Zimmer Live, multimedialny show dwukrotnego zdobywcy Oscara już w maju w Krakowie. No i wam zazdroszczę bestie, naprawdę. Po oszałamiającym sukcesie Hans Zimmer Live w ubiegłym roku światowej sławy kompozytor ogłosił kontynuację przebojowej trasy koncertowej. Wiosną gwiazda rocka wśród kompozytorów. Wiosną gwiazda rocka wśród kompozytorów filmowych. Słuchajcie, na chwilę przerwę, bo w ogóle zanim zacząłem dzisiejszy odcinek, to ktoś mi podesłał tweeta i mnie tak bardzo rozbawił. To było oczywiście na Twitterze. Ktoś napisał, że ale do dupy w ogóle, bo w tym momencie nie ma na YouTubie, na polskim YouTubie żadnych fajnych kanałów o popkulturze, o filmach. Kiedyś dobre materiały robił Łukasz Sztelmach, teraz on już nie robi nic ciekawego i w ogóle nie ma żadnych ciekawych kanałów. I tak sobie myślę, od razu przyszedł mi do głowy kolega, który mi kiedyś powiedział, że słuchaj stary, ja przejrzałem całego Netflixa i nie ma na nim nic ciekawego dla mnie. Tak potem przyszło mi do głowy z 20 kanałów różnej tematyce, bo czy to rzeczywiście lubimy o horrorach jak Galeria, czy o Marvelu na przykład, jak kocham kino, czy lubimy inne rzeczy, ale przecież jest i Szymon o tej język filmu, kino sztuk, walki. Mnóstwo jest, oczywiście są brody, jest nasz kanał i tak sobie myślę, po prostu humor mam mówiony, ale tutaj w tym momencie gwiazda rocka wśród kompozytorów, no to już jest rewelacja. Pamiętajcie, to jest tak jak ktoś mi powie chyba, że przeszedłem Super Mario Bros. W lewo, no ale słuchajcie, wracamy do Hansa Zimmera. Wiosną gwiazda rocka wśród kompozytorów filmowych powróci z multimedialnym show, by wspólnie z zespołem i orkiestrą zagrać w 15 krajach, w tym m.in. w Polsce. Może mi się uda, może będzie w Irlandii. Fani usłyszą muzykę Maestro 30 maja 2023 w Tauron Arenie Kraków. Wcześniej jednak, bo już 3 marca premierę będzie miał najnowszy album Hans Zimmer Live. Więc panie i panowie, jeżeli macie czas, to jak najbardziej rezerwujcie sobie czas, bukujcie sobie miejsce. Ja w tym roku stwierdziłem, że troszkę muszę zaszaleć również i wybrać się na kilka koncertów. W tym momencie już wiem, że będziemy na koncertach Nocnego Kochanka, a także George Ezra? Tak chyba nazwa. Tak, i George Ezra również sobie zobaczę. A kto to jest Hans Zimmer, panie i panowie? Tylko kilka tytułów, bo nie ma sensu wymieniać całej jego filmografii. Cienka czerwona linia, Lepiej być nie może, Rain Man, Mroczny rycerz, oczywiście cała trylogia, Incepcja, Thelma i Louise, Helikopter w ogniu, SpongeBob na ratunek, Wonder Woman 1984, Nie czas umierać, Wdowy, Zniewolony, Blade Runner 2049, Dunkierka i tak dalej. Więc jeżeli macie możliwość, to jak najbardziej śmigajcie, bo warto. Cześć Misio, witam cię bardzo serdecznie. Zimmerman, gwiazda rocka wśród kompozytorów. Słuchaj Krzysztofie, ja akurat przejrzałem pobieżnie to, o czym dzisiaj będziemy mówili. Najbardziej mnie w sumie nie tyle rozbawiło, co zniesmaczyło to, co napisali o Tomie Sizemurze, ale to już rzeczywiście zobaczcie za chwilę. Po zwiastunie Kubuś Puchatek Krew można wywnioskować, iż może być dość brutalne kino. Co myślisz o tym, Marcin? Będę chciał zobaczyć film. To jest właśnie jeden z tych, których nie to, że nagle czekam na ten film, bo trzeba zobaczyć, to bardziej jako ciekawostkę, bo co to może się wydarzyć, co oni tam mogą wymyśleć, więc zobaczymy, jak to jest. Netflix ma to do siebie, że niby jest tam milion projektów, ale zazwyczaj je omijam, sądząc, że to coś słabego, dlatego jest opcja losowania, ale to, co wylosuje Netflix, też jest średnie. No widzicie, panie i panowie, zauważcie, że to nie jest kanał Teraz Kocham Kino, tylko Kocham Gry.
bo to jest kanał Numero Duo, także sobie sprawdźcie, jeżeli kochacie gry. No jak zawsze drobna reklama nie zaszkodzi. Słuchajcie, indyjski Spider-Man, także w animowanym multiversum, jak podaje The Hollywood Reporter. No wiem, no ale tak to jest. Słuchajcie, premiera najnowszego filmu z uniwersum animowanego Człowieka-Pająka odbędzie się już za 3 miesiące. Tymczasem ujawniają się kolejne nazwiska zaangażowane w projekt. W nadchodzącym Spider-Man poprzez multiversum zobaczymy także indyjskie wcielenie superbohatera w postać imieniem, spróbuję nie przekręcić, Pavitr Prabhakar. Pravit Prabhakar wcieli się Karan Soni, a znać go możecie oczywiście z roli taksówkarza w Deadpoolu, więc to akurat jest dokładnie ten aktor. Na kartach komiksów bohater pojawił się w 2005 roku, więc też dobrze, że nie jest na zasadzie, o dobra, no to bierzemy jakąś postać, wymyślimy, musimy, bo robimy teraz na rynek indyjski, no to tam musimy, nie, akurat już jest podstawa, przynajmniej jest skąd zahaczyć. Jako nastolatek mieszkający na wsi ze swoją ciocią Mają i wujkiem Niebenem Bimem przenosi się do Bombaju, ale dzięki stypendium uczy się w prywatnej szkole. To właśnie w mieście otrzymuje swoje supermoce, które pomagają mu w walce z przestępczością. Jego głównym przeciwnikiem jest gangster Nalin Oberoi. Więc no widzicie jak to jest. Co tu się dzieje normalnie, ale ludzi, no, którzy dawno nie byli. Adrian Mike 20, witam Cię bardzo serdecznie, panie, panowie. Jeden z najstarszych widzów na tym kanale. Zresztą z Mike to już jeszcze z poprzedniego kanału. A to dopiero pierwsza część tego Spidermana? Nie, to nie dopiero pierwsza część, to będzie druga. Pierwsza część była jakiś czas temu. Karan Soni, który użyczył głosy Spidermanowi, występował wcześniej w takich filmach jak Chyba na pewno Ty, Detektyw Pikachu i Nie w porządku. Jako aktor dubbingowy pojawił się w animacjach Dziwny Świat oraz Dzieciak rządzi, Powrót do kolebki. A szersza widownia zna go jako taksówkarza Dopindera, przyjaciela głównego bohatera z obu odsłon Deadpoola. A co wiem o filmie? Proszę bardzo, w nowym filmie Miles Morales opuści Brooklyn i wyruszy w podróż po multiversum. Połączy siły z Gwen Stacy i Miguelem O'Harą, alias Spider-Manem 2099, aby zmierzyć się z najpotężniejszym złoczyńcą, jakiego kiedykolwiek spotkał. The Spot. Bo o nim mowa, potrafi przenosić się pomiędzy różnymi wymiarami multiversum. No, zobaczymy. Film trafi do kin 2 czerwca, rok później. Na ekranach zadebiutuje jego kontynuacja Spider-Man Beyond the Universe, więc można pomyśleć, że jak najbardziej kręcą filmy jeden i drugi. Właśnie nie tyle kręcą, co rysują, generują. No, dokładnie wiecie o co chodzi. Nie będziemy patrzeć. Co dalej, bo materiałów naprawdę jest bardzo dużo, ale słuchajcie, czy Sydney Sweeney to Madame Web? Jaką postać gwiazda euforii zagra w widowisku Sony? Więc rzeczywiście, jak widzicie, Disney, właściwie Sony, teoretycznie to są narzędzia powiązane, połączone. Więc nie możemy mówić na przykład, że tylko i wyłącznie oni, a nikt inny. Nie, to jest jak najbardziej wszystko połączone, to się wszystko razem miesza. Podaje The Coming Soon. Informacja o tym, że Sydney Sweeney, niech będzie, zagra w produkowanym przez Sony widowisku Madame Web, nie są żadną nowością. Do tej pory szczegóły projektu trzymane były jednak w tajemnicy. Wygląda na to, że aktorka wcieli się w tytułową rolę. No i to rzeczywiście jest niesamowita sprawa. Co wiemy o filmie? Proszę bardzo. Informacje o obsadzie Sydney Sweeney jako Spider-Woman ujawnił Jeff Snyder w swoim podcaście The Hot Mic. Związany z portalem Collider dziennikarz twierdzi, że nie jest pewien, w którą wersję Spider-Woman wcieli się gwiazda euforii. W komiksach Marvela, z których wywodzi się postać, pseudonimem tym posługiwały się liczne bohaterki. Branżowe plotki wskazują jednak, że będzie to Julia Carpenter, czyli druga Spider-Woman. No i to akurat bardzo często jest w komiksach, że mamy więcej niż jedną postać wcielającą się w bohatera. Wystarczy, panie i panowie, przypomnieć sobie oczywiście Robina czy Kapitana Amerykę. No, że już o Spider-Manie oczywiście nie wspomnę, więc rzeczywiście tego jest zawsze całe mnóstwo. W Madame Web poza Sydney Sweeney wystąpią także Dakota Johnson, Celeste O'Connor, Isabella Merced, Emma Roberts oraz Tahar Rahim, Mike Epps i Adam Scott. Jakby tak naprawdę popatrzeć, to można by powiedzieć, że w filmie występują Roberts, Johnson. Ja pamiętam kiedyś, to jeszcze było za czasów wideo, za czasów VHS-ów, jak zaszedłem do wypożyczalni, do Toma, no i mówię, jaki film masz? Ty, mam nowy film. Występują Norris, McQueen, kto tam jeszcze był? I Swayze. Ja mówię, kurczę, Chuck Norris, Steve McQueen i Patrick Swayze w jednym filmie? Dawaj! Wziąłem, zachodzę do domu, włączam, a tam w rolach głównych
Chad McQueen, Don Swayze i Mike Norris. Okazało się, że oczywiście był to syn Steve'a McQueena, brat Patryka Swayze i syn Chucka Norrisa. No i to był oczywiście taki film kopany, który tam rzeczywiście może być, ale no, może oni też wpadną na taki chłyt Materkin Dody. A dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Madame Web, dostajemy informację, że jest znana również jako Cassandra Webb. To bohaterka komiksów Marvela. Po raz pierwszy pojawiła się w opublikowanym w listopadzie 1980 roku, czyli jestem starszy nawet od Madame Web, słuchajcie. W zeszycie The Amazing Spider-Man, którego autorami byli Danny O'Neill i John Romita Jr. Jest ona mutantką posiadającą wiele zdolności telepatycznych. Są wśród nich jasnowidzenie, wyświetlanie swojej formy astralnej z dala od miejsca, w którym znajduje się jej ciało, a także przeprowadzanie psychicznych operacji na umysłach innych osób. Naprawdę grubo będzie. Witam Cię, łowco duchów, fajnie, że wpadłeś. Cassandra Webb była niewidoma, a Myasthenia Gravis przywlekła choroba połączenia nerwowo-mięśniowych, doprowadziła ją do paraliżu. No i tutaj oczywiście mamy więcej tych informacji. No, jakiś czas temu już właśnie Marvel, właściwie Sony zapowiedzieli, że będziemy swoje uniwersum rozrastać, wiemy, że już niedługo oczywiście Kraven myśliwy i tak dalej. No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Dawno temu w czasach PS3 była gra o Spider-Manie i tam były te wszystkie wcielenia Spider-Mana, hiszpański Miguel Morales, a nie Miles Morales. Czasem mi się wydaje, że tak to jest. W Indiach mają własną podróbkę animowego Spider-Mana, nazywa się Ekans. No proszę bardzo, nawet tego nie widziałem. Jak myślisz, co dalej z Marvelem? Ant-Man nie wypał Kang, nie pociągnął sam filmu. Ant-Man bardzo słabo, zresztą ja robiłem recenzję. Po drugim tygodniu, po drugim weekendzie spadek jest o 70%. 70%, jak na razie to jest najgorszy wynik finansowy w dziejach MCU, więc jest kosmicznie koszmarnie. Kang rzeczywiście, Kang dobry rzeczy lubię, naprawdę Majors bardzo mi się podobał. Marcin, co sądzisz o grze Mortal Kombat vs DC? Nie grałem z takich rzeczy, to mam Mortal Kombat X, tam można sobie rzeczywiście niemalże prawie wszystkimi, między innymi jest Predator, można sobie Predatorem popykać, ale lubię rzeczywiście. Ostatnio mi się bardzo często pokazuje Street Fighter nowy. Ciekawi mnie, kto w filmowej wersji Pajęczaka pojawi się kiedy? Jessica Drew albo Felicia Hardy, a.k.a. Black Cat. No, zobaczymy. Major to chyba najlepszy element Ant-Mana 3, no tylko i wyłącznie, bo tam naprawdę fabuła jest bzdetna. W tym filmie, zresztą jeżeli nie widzieliście recenzji, to wam powiem, że gdyby Ant-Mana wziąć i zastąpić go Jasiem Kapelą albo innym superbohaterem, to nikt by nie zauważył, bo on tam naprawdę jest całkowicie zbędny, także słabiutko. Dobra, patrzmy dalej, co się dzieje, bo ta DCU szaleje i jest pytanie, czy w DCU jest miejsce na kolejne części Shazama, i reżyser widowiska nam odpowie, jak podaje Heroic Hollywood. Więc zobaczymy. Tu jeszcze czekajcie, bo tu jeszcze Czasku pisze. I co oni zrobili z Modokiem? Ja pierdolę. Jak on wyglądał? Ja nieraz mówię, że takie rzeczy to się robi w Windowsie 9.5 na dyskietce, ale to po prostu było tak beznadziejne, te efekty wizualne. Mamy tutaj, mi się osobiście podobały, jak rzeczywiście całe plenery, to wszystko wygląda fajnie zrobione. Potem zajmę tego Modoka i jest orzesz w mordę, po co, dlaczego, why? Leo, why, for money i tak dalej, więc po prostu masakrycznie. Kapela kazałby nałożyć 90% podatku na wymiar kwantowy. Pewnie tak. No i słuchajcie, wracając do Shazama, James Gunn i Peter Safran, którzy w Warner Bros. Discovery stanęli na czele jednostki odpowiedzialnej za adaptację komiksów DC, przeprowadzają rewolucję. Wiadomo już, że Henry Cavill nie powróci jako Superman, no o tym mówiliśmy już jakiś czas temu, a Batman Matta Reevesa z Pattisonem w roli tytułowej będzie się rozwijał jednocześnie z inną serią o przygodach Człowieka Nietoperza. Wiem, że to jest alternatywne uniwersum, czy jak to tam zwać. A co z granym przez Zacharego Leviego Shazamem? I tutaj jeden z fanów za pośrednictwem Twittera zadał reżyserowi Davidowi F. Sandbergowi pytanie odnośnie Shazama. I zapytał, sekundkę, muszę przepukać gardziołko. I zapytał go tak, David, nie mam ochoty oglądać tego filmu ze względu na dramę rozgrywającą się właśnie wokół DC Studio. To zabija atmosferę, napisał. Jest wiele niepewności co do przyszłości DC. Po prostu daj nam znać, czy Shazam będzie miał przyszłość w DCU. A co na to odpisuje reżyser? Zdecydowanie nie. I jeśli ludzie nie pójdą obejrzeć filmu.
Powiedziano mi, że w filmach o Shazamie nie ma nic, co byłoby sprzeczne z planami DC. Tu właśnie jest możliwość, że powstaje więcej Shazamów, a jeśli chcesz, najlepszym ruchem będzie wybrać się do kina. Więc tak naprawdę jest szansa, że dostaniemy Shazamy, bo tam naprawdę, no niby pojawił się Superman, ale to nie był Superman Henry'ego Cavilla, nic tam nie było wiadomo, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. And I'm back. Wróciłem. Dajcie znać, czy wszystko jest w porządku. Wydaje mi się, że teraz już powinno być w porządeczku. No ale widzę, że mi się wywaliły pozostałe kamery. Nie będę kombinował. Teraz już nie będziemy załatwiać. Dajcie znać, czy słychać. Teraz już powinno być wszystko w porządku. No coś nie wiem, coś jest nie halo. Tutaj dźwięk jest, tutaj wszystko w porządku. Jest ok, dobra. No niestety coś wszystko wywaliło, ale w tym momencie pokazuje mi, że zresetowało się wszystkie ustawienia. Dobra, ale lecimy dalej. Mati z salonu, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Gdzie byliśmy, gdzie mówiliśmy? No i w tym momencie straciłem wątek. W każdym razie zaraz tutaj pogadamy o pingwinie. Pogadamy sobie o pingwinie od DC. I zaraz będziemy patrzyli, co jest grane. Dobra. Może się wkręcę, może za chwilę wrócę do tego, co mówiłem. W każdym razie, panie i panowie, The Penguin. Wiemy, kto wcieli się w rolę Salvatora Maroni i to nie jest osoba, której nie znamy z kart komiksu, bo chociażby Maja teraz ogląda pierwszy sezon Flasha, tego od stacji CW. A co to tutaj jest? Co to z góry tutaj? Może jakaś reklama, nieważne. I tam właśnie pojawia się Clancy Brown, bo oczywiście o nim mowa. Chyba to jest głos Lexa Luthora w animacjach. Tak mi się oczywiście wydaje, że to jest on. W każdym razie to jest artykuł kogo? Deadline. Hollywoodzki weteran Clancy Brown. No możecie go kojarzyć w pierwszym Nieśmiertelnym, jak tutaj ładnie podają, grał Zwola, przeciwnika Conora McCloud z klanu McCloud, a także występował w Skazaniu na Shawshank, grał właśnie jednego ze strażników. Dołączył on do obsady serialu HBO Max pod tytułem The Penguin. W 8-odcinkowej produkcji będącej spin-offem komiksowego widowiska Batman, aktor wcieli się w Salvatora Maroniego.
Grany przez Browna bohater jest bossem mafii w Gotham City oraz jednym z czołowych przeciwników Mrocznego Rycerza. Wymyśloną przez Billa Fingera i Boba Kane'a postać wcielił się wcześniej Eric Roberts w Mrocznym Rycerzu i David Zayas w Gotham. Więc rzeczywiście nie jest to jakaś postać nieznana. A co wiem o serialu Pingwin? Akcja rozpocznie się tydzień po wydarzeniach przedstawionych w Batmanie. Oczywiście Pingwinem był tam Colin Farrell. Serial porównywany jest do Człowieka z blizną i miałby opowiedzieć o tym, jak Pingwin zdobył władzę w półświadku Gotham. Od dawna byłam fanką świata Batmana, a film Matta jest niezwykle silnym i odważnym dodatkiem do kanonu. Jestem podekscytowana i pełna szacunku możliwością opowiedzenia kolejnych opowieści z mrocznego Gotham City. Opowiadając historię Oswalda Cobblepota, będę mogła wywołać swojego wewnętrznego superłotra, opowiada Lauren Frank, czyli scenarzystka. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja będę miał, delikatnie mówiąc, problem, wróci. Skoro będzie na HBO Max, mam nadzieję, że będzie również, tak samo jak przy okazji The Last of Us, będzie dostępny no, na zwykłym HBO, tam powiedzmy z tygodniowym opóźnieniem, tak jak to jest właśnie przy okazji The Last of Us, więc no, nie jestem na bieżąco. Nie jestem tak na bieżąco, że oglądam dzisiaj i jutro mogę zrobić recenzję, tylko na przykład dostaję to tydzień później. W obsadzie oczywiście oprócz Farrella i Browna będą jeszcze Christine Milotti, Renis Fellis, Michael Kelly, Shorek Agszololo i Deirdre O'Connell. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a Matt Reeves jest jednym z producentów. Może będzie fajnie, może będzie ciekawie. Cześć, Stefan Skywalker, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteś. I słuchajcie, jeszcze mamy jeszcze dwie wiadomości ze światów komiksów. Wiemy, kto będzie nowym Hellboyem. To aktor znany m.in. z Deadpoola 2. O nim dzisiaj już umówiliśmy. Właściwie będę musiał, czy dam radę Wam go pokazać. Jakoś mi się wydaje, że chyba tak. Muszę tutaj wyszukać tylko jego zdjęcie i będziemy mogli go zobaczyć. Czy będzie dobrym wyborem? No to już czas pokaże. Dawać tutaj go. Będziemy go zaraz Wam go pokażę. Jack. Tak, Jack. Ale jaki Jack, to się dowiecie za sekundki dwie. Muszę tutaj go oczywiście zdjęcie wziąć, znaleźć, wrzucić, skopiować, wykadrować i będzie wszystko super. Ale zdjęcie, ja Cię kręcę. Ogromniaste. Trochę mnie tak ten brak netu rozbił i troszeczkę nie ogarniam wszystkiego, ale zaraz się dowiecie. Słuchajcie, proszę bardzo, jest jego zdjęcie. Studio Millennium Media wybrało twórcę roli tytułowej w nowym reboocie Hellboya po Ronie Perlmanie i Davidzie Harbourze. Jest to Jack Casey. Panie i panowie, to będzie nowy Hellboy. Akurat zgodzę się z tym, że przy okazji Hellboya wygląd nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, bo ten cały Hellboy będzie zakryty, wiadomo, charakteryzację i tak dalej, no ale zobaczymy. Przede wszystkim potrzebujemy dobrą fabułę. Zgadza się, Stefan, dawno Ci tu nie było, ale cieszy mnie, że akurat masz Mandalorianina i dołączyłeś do nas. Jest to piękna sprawa. To jest jakaś reklama, dobra. Słuchajcie, lecimy dalej. 36-latek ma na koncie występy w takich filmach jak Deadpool 2, 12 odważnych, Baywatch, Słoneczny Patrol czy polsko-amerykański dreszczowiec Mosquito State w reżyserii Filipa Jana Rymszy. W jego portfolio znajdziemy również seriale Wirus i Pazury. Nie Wirus Pazury, bo to nie o czarka chodzi. Reboot nosi tytuł The Crooked Man, mówiłem o tym w zeszłym tygodniu. Jego akcja ma się rozgrywać w latach 50. XX wieku w Appalachach. Hellboy oraz jego partner, początkujący agent Biura Badań Paranormalnych i Obrony, trafiają na trop małej społeczności prześladowanej przez wiedźmy. Przywódcą czarownic okazuje się demon lichwiarz, mający powiązania z przeszłością głównego bohatera. No i to akurat jest dobra sprawa, że rzeczywiście tak robią. Zgodzę się tutaj w tym momencie trzasku z tobą. Ron Perlman nie grał Hellboya, on był Hellboyem. Czasami tak jest, że oglądamy film i nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić innego aktora w tejże roli i po prostu tak jak tutaj pisze, że Perlman nie grał Hellboya, on był Hellboyem. To tak samo jak na przykład Mickey Rourke i jego rola Marva w Sin City. On nie grał Marva, on był Marvem i to jest rzeczywiście jedna z tych postaci i ja do dzisiaj naprawdę żałuję, że studio tak dało dupy i cały czas zwlekali z tym
z tym Del Toro, ale tam też akurat Mike Mignola też troszeczkę mieszał. No i trzecia część Hellboya niestety się, mowa oczywiście z Perlmanem, nie urzeczywistniła, a szkoda, bo rzeczywiście mogło być bardzo dobrze. Zdjęcie do filmu powinno rozpocząć się wiosną w Bułgarii. Za kamerą stanie Brian Taylor, reżyser takich produkcji jak dwie części Adrenaliny, czyli Crank z Jasonem Stathamem, Ghost Rider 2, to już nie jest dobra wiadomość, Mama i Tata oraz serial Happy. Scenariusz napisali Chris Golden oraz autor komiksowego pierwowzoru Mike Mignola. No zobaczymy, może to wyjdzie dobrze. Ostatni film o przygodach superbohatera z piekła rodem z Davidem Harbourem trafił do kin w kwietniu 2019 przy budżecie rzędu 50 milionów. Zarobił na całym świecie 44 bańki i była to rzeczywiście strata. No, nie ma co się dziwić. Dzieło Marszala na Rotten Tomatoes ma zaledwie 17% recenzji pozytywnych. No, kto widział Hellboya, ten dokładnie wie czym to się je. W przypadku Hellboya zgodzę się. Tak naprawdę tutaj może być ktokolwiek, ale chodzi o to, żeby była, panie i panowie, jak najbardziej dobra fabuła, fajny scenariusz, to jest w tym wszystkim najważniejsze. Przypomnę, że tylko dzisiaj gadam sobie o rzeczach kinowych, rzeczach bardzo fajnych, ważnych. Dla tych, którzy jeszcze nie dali, jak najbardziej. Daj suba, włącz dzwonek z opcją wszystko. Co mi gardło drapie i nie jest rzeczywiście dobrze. No trudno, damy radę. Jak to śpiewali. Dobra, w porządeczku. A ostatnim komiksem, o którym chcę pogadać, właśnie ekranizacją, to jest, panie i panowie, tak, Wojownicze Żółwie Ninja. Powracają. Teenage Mutant Ninja Turtles. Dostaniemy kolejną animację. Tym razem nie film aktorski, a animację. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. A obsada jest iście gwiazdorska, bo tylko tak właśnie w nagłówku mamy Jackie Chan, Seth Rogen i John Cena w obsadzie filmu. No i jest oczywiście pierwszy zjazd, możecie sobie sprawdzić. A to są wiadomości od MovieWeb. 4 sierpnia na ekrany kin trafi nowa animacja o przygodach wojowniczych żółwi ninja. Podczas wczorajszej gali Nickelodeon Kids Choice Awards producent Seth Rogen zaprezentował obsadę, oficjalne logo oraz pierwszy zwiastun filmu zatytułowanego Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Obsada jest iście gwiazdorska, więc dużo postaci się pojawi. Słuchajcie, kto jest? Jako Leonardo Nicolas Cantu, Michelangelo to Shamon Brown Jr., Donatello Micaiah Abbey, a Rafael Bradinun. Osobiście ja nie kojarzę, ale Splintera, czyli Jackiego Chana oczywiście już kojarzę. April to Oyo Adebiri, Superfly, tej postaci nie kojarzę, ale będzie to Ice Cube. Tak, więc rzeczywiście jest grubo. Seth Rogen wcieli się w Bebopa. John Cena to będzie Rocksteady, więc akurat dosyć fajnie. Paul Rudd, czyli Ant-Man, jak najbardziej się pojawi jako Mondo Gecko. Natasha Demetriou jako Wingnut. Rose Byrne jako Leatherhead. Post Malone, ten muzyk. Ray Fillet. Hannibal Buress jako Genshik Frog. Maya Rudolph jako Cynthia Oltrom. I Giancarlo Esposito jako Baxter Stockman. I to rzeczywiście jest dobra wiadomość. No, nie ma nic oczywiście więcej poza zarysem fabuły, który brzmi: po latach ukrywania się przed ludźmi, żółwie pragną podbić serca nowojorczyków. Poprzez heroiczne czyny bohaterowie zamierzają zyskać akceptację społeczną jako normalni nastolatkowie. No i tak akurat tutaj będzie się działo. Zobaczymy. Żółwie towarzyszą mi od lat 90. i miałem kilka lat temu na Comic-Conie w Dublinie miałem okazję spotkać Kevina Eastmana, jednego z twórców. Wiadomo, drugi był Peter Laird. No, zrobimy sobie zdjęcie, wiecie, autograf i tak dalej. Pogadaliśmy, jak to jest między fanami żółwi, ale rzeczywiście całkiem sympatyczny facet. Dzisiaj z lekkim opóźnieniem, ale udało się. Witam wszystkich. Cześć, You Eagle. Witam Cię dzisiaj, że fajnie, że dołączyłeś. Coś nie tak jest. Dobra, lecimy dalej. Post Malone nagrał też piosenkę, no może dlatego pojawił się. Chciałbym zobaczyć ekranizację komiksu o żółwiach Last Ronin. To komiks o przyszłości, w której wszystkie żółwie zostały wybite, poza jednym bardzo fajny album. Czyżby tym jednym był Rafael, bo on zawsze takim samotnikiem jest. No zobaczymy. Po Ninjago The Movie Jackie Chan ponownie gra czyjegoś mistrza. Mam nadzieję, że to nie będzie powtórka z rozrywki. No, mój syn uwielbia Lego Ninjago i to nie tylko oczywiście film, ale przede wszystkim grę. Słuchajcie, teraz będzie dużo dla gracza, akurat tutaj Madame Perfumella by się pewnie ucieszyła.
bo to jest za artykułem The Variety. Producenci Megan przeniosą na ekran popularną grę wideo. No i rzeczywiście powiedziałbym, że się cieszę, bo chciałbym zobaczyć Megan w wersji oryginalnej reżyserskiej, zanim się okazało, że ten zwiastun szaleje na TikToku i stwierdzili, że to będzie tam PG-13 bodajże, więc chciałem to zobaczyć, ale tak to się stało. Firmy producenckie Atomic Monster oraz Blumhouse przymierzają się do kolejnego po Megan wspólnego projektu. Tym razem przyniosą na ekran popularną grę wideo z gatunku survival horror, czyli Dead by Daylight. No i rzeczywiście to dosyć popularna gra. Nawet ja w to śmigałem. Wydany w 2016 roku oryginał oferuje zabawę w trybie multiplayer. Gracz wciela się w maniakalnego zabójcę lub jedną z 4 potencjalnych ofiar. W zależności od tego, którą rolę otrzyma, jego zadaniem będzie pozbycie się rywali lub uniknięcie śmierci poprzez ucieczkę z mapy gry. Od czasu premiery Daylight znalazło ponad 50 milionów nabywców i jak podaje odpowiedzialny za realizację gry kanadyjskie studio Behavior Interactive, codziennie w zabawie biorą udział 2 miliony graczy. No i można byłoby się tylko cieszyć, co nie, bo ostatnimi czasy jakoś rzeczywiście wysyp tych wszelkiego rodzaju gier, filmów na podstawie gier, no to jest ogromny. Tego rzeczywiście jest tyle, że głowa mała. Może będzie jakościowo? Zobaczymy. Dead by Daylight to list miłosny do świata horrorów, deklaruje szef Atomic Monster James Wan. Tak, ten James Wan. Ekipa Behavior stworzyła niesamowite środowisko, urzekające atmosferą i pełne przerażających złoczyńców. To idealny materiał na adaptację filmową w Atomic Monster. Jesteśmy wielkimi fanami gry i tak dalej, i tak dalej. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku Atomic Monster i Blumhouse ogłosiły, że zamierzają nawiązać stałą współpracę. Pozwoli ona obu firmom wspólnie korzystać z umów dystrybucyjnych oraz infrastruktury. No okej, jest w porządku. Blumhouse to studio produkcyjne założone przez Jasona Bluma w 2000 roku. Punktem zwrotnym stało się wprowadzenie do kin Paranormal Activity. Wiecie, że ja nie jestem fanem found footage, które dało początek kasowemu cyklowi horrorów. Swoją pozycję studio ugruntowało m.in. dzięki współpracy z Jamesem Wanem, który wyreżyserował m.in. Naznaczony i tak dalej, i tak dalej. Chyba Jamesa Wana nie trzeba nikomu przystawać, bo to rzeczywiście jest sprawa. Szkoda, że nie polskie Dying Light. No niestety Almox, tak to rzeczywiście jest. Ale słuchajcie, teraz jest ważniejsza sprawa, bo to też widzicie jest 68 gier wartych ponad $1000 za 130 zł. Możliwe? Możliwe. Humble Bundle. Nie wiem, czy znacie, to jest taka, w skrócie mówiąc, platforma, gdzie można za grosze dostać gry, a jest to zorganizowane właśnie ze względu na trzęsienie ziemi w Syrii i w Turcji, więc słuchajcie, zakradnę oczywiście od Humble Bundle artykuł. Ostatnie trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii pochłonęło tysiące istnień ludzkich i wywołało ogromny kryzys humanitarny w regionie. Ci, którzy przeżyli, pilnie potrzebują pomocy medycznej, żywności, wody i schronienia, a droga do odbudowy będzie długa i kosztowna. W tej sytuacji każde wsparcie ma ogromne znaczenie, dlatego cieszy nas inicjatywa Humble Bundle, które ponownie we współpracy z twórcami gier stworzyło specjalny pakiet gier. Ja wam zaraz go pokażę wam te wszystkie 68 gier, będziecie mogli sobie zdecydować co i jak. Specjalny pakiet gier o wartości przekraczającej $1000, nie wiem ile dolar w Polsce jest, ale to jest kupa pieniądzurów, przygotowany przez Humble Bundle, kosztuje niewiele ponad 130 zł i zawiera takie hity jak... O hitach nie będę mówił, bo akurat jest ich mnóstwo, ale tylko przejdę tutaj zaraz i chcę wam pokazać również tę stronę i wrzucę wam w tym momencie, muszę skopiować i wrzucę wam na czacie Humble Bundle. Wrzucę wam link do tej strony, możecie sobie wejść i zobaczyć, ale uczyniłem to teraz do Humble Bundle i słuchajcie, pokażę wam jakie tam są gry, bo no oczywiście, a co tu się dzieje? Dobrze, już tutaj patrzę, bo tutaj dodali. Słuchajcie, patrzymy i jest tak, ale nie, ja to chcę, żeby było większe, żeby to było większe. O, tak, dla graczy też może włączę. Słuchajcie, jest mnóstwo gier, już wam pokazuję. Gotham Knights, Ghost Runner, Pathfinder Kingmaker Enhanced Plus Edition, Starfinder 1, drugi, Saga Volume 1-10, XCOM 2, Payday 2, Ticket to Ride, Strange Brigade, Euro Truck Simulator, Stick Fight, Farming Simulator, System Shock 2, Pilgrims, Flynn, Into the Pit, Wormsy, kto zaraz nie zna Wormsów,
Mount Wordbound, Harmonious Odyssey, Armello, Backbone, 911 Operator, 112 Operator, Calico, X-Morph, Zombie Driver, Space Crew, Monaco, Death Squared, Last from Beyond, Stygian, wszystkie wam pokażę. Remnants of Nazareth, Planet, Fire Girl, Xel, Little Orpheus, Detached, Agents in Depth, Lighthouse Keeper, Hyper Gunsport, Meow Express, Arcade Spirits, Non-Stop Raiders, The Inner World, Amazing American Circus, Soul Blight, Stacking, Hack and Slash, Mirror Moon, EP, Cosmic Express, Chris Tales, Orbital Racer, Symmetry, jeszcze chwileczkę, Guilty Gear X2, Alchemist Castle, Soul Searching, Dowlings, kolejna część, Quadrata, Rym 9000, Stickir, Cats and the Other Lips, Soulflow, Izmir, Guns and Flies, Phil Baby, Project Chemistry, Pixfrost, Freak, Sunlight. Tego jest rzeczywiście mnóstwo. Tego jest bardzo dużo. Motyw jest taki, czemu to jest mówione, że jest za 130 zł? No w moim przypadku jest to za 28 euro, bo akurat mieszkamy w Irlandii. 72 tytuły w sumie. Motyw jest taki, panie i panowie, tutaj jak widzicie po prawej stronie, wybieracie sobie ile chcecie. Musicie dać minimum 28 euro, czyli domyślam się, że 130 zł. Możecie dać więcej, ale to jest wszystko w ten sposób, że to jest na cel charytatywny, 100%. Tutaj nie ma żadnych rzeczy. Widać, że w tym momencie już zebrane jest ponad 2 miliony euro i musicie dać minimum 28 euro i 3 centy, czyli tam powiedzmy 130 zł i te wszystkie rzeczy są wasze. To wbija na waszego bodajże Steama albo na inną platformę, którą sobie z tym powiążecie. To jest świetna sprawa. Jeżeli jesteście wielkimi fanami gier, to każcie sobie, naprawdę to weźcie sobie, kupcie, zamówcie, bo to jest fajne. O, można okej, można zmienić. No to zobaczmy. Aha, czyli tutaj jest docelowo, jak te pieniądze są rozkładane. No w porządku. Także widzicie, to są dodatkowo inne rzeczy. Ważna sprawa, link na czacie, możecie skorzystać. Nie ma tutaj podanego, że jest to ograniczone czasowo, ale wiadomo, że im wcześniej, tym lepiej. No chociażby słuchajcie, Gotham Knights, Ghost Runner, Pathfinder, te 3 tytuły za 130 euro to jest tanizna, panie i panowie, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy Gotham Knights jest aż lewart, ale tych tytułów jest mnóstwo. To wiesz, może nie akurat nie, patrzcie, tutaj masz jedną sagę, 10 tytułów, to jest 72 gry. No, na pewno coś się ciekawego znajdzie, zresztą mam nadzieję. A jest Mortal Kombat 2? Nie ma niestety Mortala Kombata 2. Także macie okazję, macie ochotę, to jak najbardziej sobie weźcie, zamówcie. To oczywiście nie jest obowiązkowe ani nic z tych rzeczy, no po prostu jest taka sprawa, że no, niedobrze się porobiło w Turcji właśnie, w Syrii, więc no, mam nadzieję, że uda się zebrać jak najwięcej pieniądzurów i tyle. To jest oczywiście wszystko w formie cyfrowej. Żadne tam pudełka nie będą niestety wysyłane, ale też nie jest najgorzej. Dobra, już tutaj popatrzę, co piszecie. Saga to akurat komiks, a Starfinder to podręcznik do RPG. No widzisz, no to ja nawet ja takich rzeczy nie wiem. Po prostu dostałem informację i wrzucam. Dobra, tutaj patrzę. Element będzie sukcesem, to prędzej jej adaptacja się spodziewam. Aha, no to dobra, to sobie gadacie o tym. Słuchajcie, no to lecimy dalej, bo rzeczywiście jest tematów mnóstwo. Daisy Ridley, gwiazdą serialu Prime Video. Tak się pewnie zastanawiacie, kto to jest Daisy Ridley? No a tutaj już wam mówię, jak tu podaje ładnie Deadline. Co wiemy o The Better Liar, bo taki jest tytuł tego serialu. Daisy Ridley znana najlepiej jako Rey z Gwiezdnych Wojen i właściwie tylko Rey z Gwiezdnych Wojen, przynajmniej dla mnie. Zostanie gwiazdą serialu The Better Liar, czyli lepszy kłamca, teoretycznie. Projekt będący adaptacją powieści autorstwa Tannen Jones powstaje dla Amazon Prime Video. Za jego starami stanie Rael Tucker, która ma na koncie takie produkcje jak Nie z tego świata, Czysta krew czy Jessica Jones. Jessica Jones była ok. No dobrze, przynajmniej nie tyle, że nie był to Iron Fist, bo tam to już było po prostu beznadziejnie. A o czym jest Better Liar? Bohaterką jest kobieta, która po tajemniczej śmierci siostry chce przejąć wspólny spadek. W tym celu wynajmuje bliźniaczo podobną do zmarłej dziewczyny. Żadna z nich nie zdaje sobie sprawy, że ich oszustwo doprowadzi do odkrycia sieci mrocznych tajemnic. No więc w miarę ciekawie.
Daisy Ridley, największą popularność przez jej rola Rey oczywiście w Gwiezdnych Wojnach. Po raz pierwszy wcieliła się w tę bohaterkę w filmie Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, no to wiadomo oczywiście. W jej filmografii znajdziemy również Morderstwo w Orient Expressie Kennetha Branaga, Ofelię, Ruchomy Chaos, w którym partnerowała Tomowi Hollandowi i Matsowi Mikkelsenowi, a także film na Netflixie jest Bańka. To jest właśnie tenże film. Okej, no zobaczymy. To akurat nie jest... Teoretycznie Amazon daje radę, bo w tym momencie dobrze wiecie, mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, że Platforma, czyli ostatni serial już dostanie drugi sezon, bo rzeczywiście super się ogląda. No zobaczymy, mam Amazona, bo groszowe sprawy kosztuje 49 za rok, no to jest 4 zł miesięcznie, więc jest w porządku. Pewnie będę chciał zobaczyć, może mi się uda. Smacznego. Co pijesz? A piję herbatkę, jak zawsze piję herbatkę. Dzisiaj uskuteczniam herbatkę Earl Grey. Bardzo dobra. Właściwie to jest Earl Grey, ale akurat ja mam super świetną dykcję i czasami nie potrafię wymówić. Co to za kwadrat w pasy biało-zielono-fioletowe? To jest jakaś reklama. I po tym, jak się wywaliło, jak to się wszystko wywaliło, to ten kwadrat został. Zobaczymy, czy ja mogę go przenieść, przesunąć, usunąć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo akurat... No nie, to jest akurat już przyczepione w tym momencie do streama, pewnie musiałbym stream zrestartować, a tego akurat już nie chcę robić, więc to jest jakaś reklama, która się pojawiła wcześniej. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza Wam i że jest w porządku. Cześć, czołem, jakie wieści o Wegecie? Czy zakopał się pod ziemią? Nie wiadomo nic na szczęście na temat Wegety i nie mówimy, bo nic nie wiemy. Widziałem tylko pierwszy sezon Jessica Jones i dla mnie typowy średniak. Tak, no Jessica Jones nie była najlepsza, ale jak mówisz, że pierwszy sezon to był średniak, no to i tak było lepiej niż dwójka. Pamiętasz komiks Batman Dread Judgment of Gotham? Pamiętam bardzo, bardzo, no, nie tak bardzo dawno, ale jakiś czas temu już był. Jessica Jones świetna jak Daredevil i Punisher. No nie, mi się wydaje, że Daredevil i Punisher to zdecydowanie są lepsze tytuły niż Jessica Jones, bo tak akurat, ale to akurat według mnie. Słuchajcie, Star Trek nam się kurczy. Teraz było troszeczkę o Gwiezdnych Wojnach za sprawą aktorki, a teraz proszę bardzo, The Hollywood Reporter podaje, że uniwersum Star Trek traci kolejny serial. No, tak to rzeczywiście jest. USS Discovery wyruszy w swój ostatni lot. Nadchodzi 5. sezon serialu z uniwersum Star Trek i będzie to jego ostatni sezon. W USA finałowe odcinki opowieści mają pojawić się na platformie Paramount Plus w 2024 roku, więc można byłoby się spodziewać, że w Polsce pojawi się na Sky Showtime. Jak donosi portal Hollywood Reporter, zdjęcia do 5. sezonu mają się ku końcowi. Ekipa nie zejdzie jeszcze z planu, ponieważ po informacji o skasowaniu serialu twórcy mają zamiar dodać nieplanowane wcześniej domknięcie opowieści. Pierwsze odcinki ostatniej serii serialu, który był obecnie najdłużej emitowaną produkcją Paramount Plus, pojawią się na platformie streamingowej w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Dajcie w ogóle znać, czy oglądacie czy oglądacie ten serial. Star Trek Discovery. Twórcy Star Trek Discovery, Alex Kurtzman i Michelle Paradise, w pożegnalnym oświadczeniu podziękowali za możliwość stworzenia serialu. Discovery przez lata stało się domem dla naszej ekipy. Jesteśmy za to niezwykle wdzięczni. Dziękujemy fanom z całego świata za ich wkład w naszą niesamowitą podróż i tak dalej, i tak dalej. Star Trek Discovery był 7. serialem w popularnym cyklu sci-fi. Jego akcja rozgrywała się około 10 lat przed wydarzeniami z oryginalnego Star Treka i opowiadał o przygodach załogi statku USS Discovery. W obsadzie znaleźli się m.in. Doug Jones, Anthony Rapp, Michelle Lee, Jason Isaac, Mary Wilson Cruz i David Ayala. No jakoś tak. Swoją emisję kończy także inny serial uniwersum. W kwietniu tego roku pojawi się ostatni odcinek Star Trek Picard, który kontynuował losy zagranego przez Patryka Stewarta bohatera, znanego z serii Star Trek Następne Pokolenie. Fani Gwiezdnych Przygód będą mogli oglądać 3 produkcje, które powstają na antenie: animowane Star Trek Lower Decks i Star Trek Prodigy oraz spin-off Discovery, czyli Star Trek Strange New Worlds. Bohaterami ostatniego tytułu są kapitan Christopher Pike oraz załoga jego statku USS Enterprise, który zmierza w kosmos dekadę przed rozpoczęciem opowieści pierwszego oryginalnego Star Treku. Ja ten serial zacząłem oglądać, obejrzałem chyba 6, może 7 odcinków i stwierdziłem, że mnie to nie interesuje, mnie to nie kręci. Tak samo jak bardzo szybko, bo po pierwszym sezonie darowałem sobie Star Trek Picard, bo rzeczywiście też mi się to niespecjalnie spodobało. No i tak naprawdę ani jedna, ani druga wiadomość bardzo mnie nie szokuje, no bo skoro ja jestem tak, no
Nie wychowałem się co prawda na oryginalnym Star Treku, ale ja się wychowałem właśnie na Star Treku Następne Pokolenie. I to jest właśnie mój Star Trek, a to, co teraz, to jest po prostu próba tam jakiejś popuczyny, dorzucenia, wymyślenia czegoś, no jakoś tak to jest. Jakoś mnie Star Trek nie zajmuje. No widzisz, no akurat tak to jest. Oglądałem 2 sezony, chyba najlepiej serial Star Trek, ale to nie jest wysoka poprzeczka. Nie, nie. Ostatni Star Trek, jaki widziałem, to animowany Star Trek Lower Decks na Prime Video, takie 6/10. No, czyli to, co oni tutaj nam pisali. Słuchajcie, teraz będziemy o kolejnym serialu gadać, bo jak seriale, to seriale. Czy Andor doczeka się 3. sezonu? Diego Luna o szansach na kolejne odcinki hitu Disneya Plus, podaje Variety. Rola Cassiana Andora przyniosła Diego Lunie ogromną popularność. Poświęcony bohaterowi serial Gwiezdne Wojny Andor uznany jest za jeden z najbardziej udanych produkcji uniwersum. Niestety aktor nie ma dobrych wieści dla fanów. 2. sezon będzie zarazem ostatnim. Panie i panowie. Tak to niestety jest. To ostatni sezon Andora, powiedział Luna. To 2-sezonowy serial, a to bardzo ważny dla mojego zdrowia psychicznego. Ale widząc, że to koniec, chcę się tym cieszyć i wycisnąć z tego doświadczenia to, co najlepsze. Tak powiedział aktor o swoim bohaterze. To, co ta postać robi w Łotrze 1 jest dosyć niezwykłe, a to, co budujemy, pokazuje, co musi się wydarzyć w czyimś życiu, aby był gotów poświęcić wszystko. Dla mnie zawsze była to historia o ludziach, którzy przynoszą zmiany. Ci, których możemy nazwać bohaterami, to po prostu zwykli ludzie robiący niezwykłe rzeczy. No, trudno, niestety coś się kończy, coś zaczyna. Można by pomyśleć, że mieliśmy od początku pomysł na to, ale mi się wydaje, że taka jest sytuacja. No co tu dużo mówić, ten serial rzeczywiście jest bardzo dobry, był odebrany. Mi się również akurat podobał. Jestem, jak to mówił Lechu, jestem za, a nawet przeciw. No ale tutaj zobaczymy. Pamiętajcie, że Disney Plus w ogóle nie lubi próżni, więc coś się musi rzeczywiście pojawić. Już tutaj patrzę. Ostatni Star Trek, który widziałem, też ostatnie pokolenie. No, ja nadrobiłem. Teraz jest super sprawa właśnie dlatego, że między innymi to chyba na Netflixie jest, czy na Disney Plus, nieważne. W każdym razie obejrzałem sobie, nadrobiłem wtedy Star Treka, nadrobiłem wtedy Pełną chatę, wszystkie te seriale. Co masz na półkach za plecami po twojej prawej stronie, po mojej prawej stronie? Tutaj to są płyty, DVD, Blu-rayasy i tak dalej, i tak dalej. Tu są wszędzie płyty. Jak chcesz, grabarzu, zobaczyć jakie płyty, ze 2 miesiące temu, 3 miesiące temu, jakoś tak, był odcinek właśnie, gdzie pokazywałem wszystkie swoje 1500 filmów. Wtedy było. Tak, wiem, miałem już nie kupować, ale się nie mogłem skusić i cały czas dokupuję. Są plusy dodatnie i plusy ujemne. Tak, Lechu, takie miał teksty. Zgadza się, panie i panowie. To jest ten problem tak naprawdę, bo jeżeli popatrzycie, jak to się na przykład dzieje, mówię ogólnie o Disneyu, na przykład teraz z Marvelem, no to większość tych produkcji, które dostajemy, nowa reklama, może się zresetują. Większość tych produkcji, które dostajemy, no nie są super świetne, no i też jeżeli mamy dostać kolejny, to taki był, mi się wydaje, wypadek przy pracy, że okazało się, patrzcie, to jest jednak dobry film, to jest tak samo jak z Jokerem przecież Joaquina Phoenixa. Okazało się, że on jest super, on jest świetny i teraz robimy drugą część. Czasami nie potrzeba, no rzeczywiście nie wiemy, czy to będzie kino dobre, kino mocne, jakieś tam kina. Oczywiście widzę, że tutaj wskakują, słuchajcie, pojawiają się reklamy, to tylko wszystko po to, żebym był milionerem, mógł sobie kupić jacht i tak dalej, i tak dalej. Nie, no oczywiście żarty. Nie no, chcę być milionerem, nie chcę pracować. Ale do tego jeszcze kupę czasu. Jeżeli chcecie wesprzeć, to jak najbardziej zapraszam do wspierania, czy to poprzez Patronite, czy wspieranie na kanale. Słuchajcie, co mamy dalej? Dalej lecimy o obcym. Zostajemy w kręgu sci-fi. Akurat to jest artykuł od MovieWeb. Wiemy, kiedy i gdzie ruszają zdjęcia do obcego. No to słuchajcie, lecimy z koksem. 20th Century Studio ogłosiło, że już 9 marca, czyli za kilka dni, w Budapeszcie. Wiecie czemu dokładnie. Jeżeli nie wiecie, to sobie sprawdźcie odcinek, gdzie to recenzowałem wszystkie filmy serii Obcy i Predator. Dowiecie się, czemu kręcili w Budapeszcie, czemu kręcili w Pradze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ruszają zdjęcia do zapowiadanej od dawna kolejnej odsłony legendarnego cyklu Obcy. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że do obsady filmu dołączyli David Johnson, a także Archie Renault i Spike Fern. No, oraz debiutująca na ekranie Eileen Wu. Wytwórnie zaprezentował także pierwszy opis fabuły nowego Obcego. No słuchajcie, może będzie dobrze. Grupa młodych ludzi trafia do odległego miejsca, w którym musi skonfrontować się z najbardziej przerażającą formą życia we wszechświecie. Bo tego jeszcze nie mieliśmy wcześniej, co?
No nie mieliśmy tego jeszcze wcześniej. No. Reżyserem i scenarzystą jest Fede Alvarez. To jest dobra wiadomość akurat, w którego CV znajdziemy takie tytuły jak Martwe Zło, Nie oddychaj oraz Dziewczyna w sieci pająka. Wśród producentów znalazł się Ridley Scott. No niestety, Ridley Scott produkuje. Ja bym już w ogóle chciał, żeby Ridley Scott nie miał nic wspólnego z serią o Obcym, bo naprawdę takie gówna jak robi, że powiedzmy to już tego się nie da rzeczywiście w żaden inny sposób opisać. Główną rolę w projekcie pod roboczym tytułem Alien Romulus gra Sally Spany, znana m.in. z filmów Mars Easttown, a także Pacific Rim Rebellia. Partneruje jej znana m.in. z Dory i Miasta Złota oraz Transformers Ostatniego Rycerza Izabela Merced. Nie Mercedes, tylko po prostu Merced. Nowy Obcy nie jest ani sequelem, ani spin-offem dotychczasowej części. Zamiast tego ma opowiadać zupełnie inną historię, rozgrywającą się w tym samym świecie, co filmy Ridleya Scotta, Jamesa Camerona i pozostałych twórców. Bo to pamiętajcie, że w tym momencie mamy Obcego, ale w tym uniwersum oprócz Obcego oczywiście jest jeszcze Predator, jest jeszcze Łowca Androidów, a także jest Żołnierz chyba Kosmosu, taki jest tytuł tego filmu z Kurtem Russellem, bo Paul W.S. Anderson już potwierdził. Niestety nowy Obcy najprawdopodobniej nie trafi do kin i to może być strzał w kolano. Podobnie było przy okazji filmu Predator Prey. Kiedy pojawiła się w marcu informacja o nim, to mówiło się wtedy, że realizowany jest z myślą o platformie Hulu. Więc skoro Hulu, a właścicielem Hulu jest oczywiście Disney, to Disney Plus będzie w Polsce. Szefostwo 20th Century Studios podkreślało, że daje to większą wolność twórczą. Droga do kinowej dystrybucji nie została jednak całkowicie zamknięta. No, mam nadzieję, że coś się będzie. Jeżeli to będzie Predator Prey, to była fajna niespodzianka. Nie spodziewaliśmy się, że tak będzie ciekawie, że to będzie rzeczywiście tak dobrze wyglądało, a tutaj proszę bardzo, dać mi całkiem fajne kino. No, wiem, że to jest niby w porządku, włącz sobie tam, nie wiem, 50-calowy telewizor 4K i spoko luz, ale no, kino to ma, mimo wszystko ma swoją magię i mam nadzieję, że pójdą po rozum. Chociaż z drugiej strony, czy ja bym wolał oglądać w domu ostatniego Alien Covenant, tak? Tak, to nosi tytuł, czy w kinie? Nie ma znaczenia, bo i tak było beznadziejne. Jestem obecnie w trakcie oglądania filmów o Obcym i Predatorze. Było dobrze, dopóki nie doszłam do Obcy kontra Predator 2. Współczuję, naprawdę współczuję, ale z drugiej strony nie jest najgorzej, ponieważ dostajesz tam najlepszego, według mnie, najlepszego albo jednego z najlepiej wyglądających Predatorów. Oczywiście chodzi o Wolfa, najlepiej jest to zrobione. Martwe Zło jest teraz do obejrzenia na HBO Max. No niestety, jak już mówiłem wcześniej, nie jestem posiadaczem HBO Max. W Irlandii takiej usługi nie ma. Mam przewagę przed Wami, bo czasami niektóre produkcje są wcześniej, jak na przykład Kokainowy Miś, a niektóre produkcje po prostu inne rzeczy mam w plecy, ponieważ nie mogę chociażby sobie tego obejrzeć. Jakby zrobili podobny kameralny co Prey, film o Obcym, to jestem całkowicie za. No zobaczymy, no mam nadzieję, że wyciągną wnioski i rzeczywiście mamy Ridleya Scotta, który dał nam 3 nowe filmy, mówiąc oczywiście o Prometeuszu i 2 kolejnych. Prometeusz był w porządku, a 2 pozostałe to już gorzej. No i tutaj całkowicie zawiedli. Może patrzcie, to skoro było dno, no to a tutaj Predator był dobry, to jest, pamiętajcie, cały czas to samo uniwersum, to jest cały czas ta sama wytwórnia. Może będzie dobrze, mam nadzieję. Mam nadzieję, że tak będzie. Słuchajcie, zarwaliście noc wczoraj? Kto, napisz ja, kto siedział wczoraj, oglądał na UFC walkę Gamera, chyba że tam nagrywaliście i oglądaliście dzisiaj. W każdym razie stwierdzono, że teraz pracują nad nowym filmem, nad nowym Wykidajłem, a pamiętacie ten film z Patrykiem Swayze? I teraz Jake Gyllenhaal właśnie w roli głównej, no i on jest zawodnikiem MMA i wczoraj podczas właśnie tejże gali UFC nagrywali sceny do filmu, no ale słuchajcie, jak podaje Deadline, w miniony piątek na gali UFC 285 w Las Vegas realizowane były zdjęcia do filmu Roadhouse, czyli nowej wersji klasycznego Wykidajły. W scenie oprócz odtwórcy głównej roli Jake'a Gyllenhaala udział brali również wcielający się w jego oponenta były zawodnik UFC Jay Heron, a także były podwójny mistrz UFC, debil, kretyn, idiota Conor McGregor. Jeżeli macie TikToka, ja mam ponad 500 obserwujących, dziękuję Wam bardzo. To miałem powiedzieć wcześniej, zapomniałem. Ponad 500 obserwujących na TikToku, bardzo mnie to cieszy. A to fajnie, bo akurat codziennie wrzucam TikToki. W każdym razie jest tam scena i tutaj widzę, że też na Twitterze jest wrzucona, więc zapewne i na Instagramie możecie znaleźć, jak to właśnie Jake Gyllenhaal się waży, a facet jest przypakowany, że hej. Ale o czym jest nowy Wykidajła? Tytułowy bohater Wykidajła, czyli Dalton, grany w oryginale przez Patryka,
A to oryginalnym opowiadaniem opowiedzcie mi, co się dzieje teraz, a nieco o starym. Co starego to my znamy. O co jest? O, są szczegóły nowej wersji. Nowy film ma być luźnym remake'iem oryginału. Główny bohater grany przez Gyllenhaala będzie byłym zawodnikiem UFC, który zatrudnia się jako bramkarz w nocnym klubie na Florydzie. Na miejscu odkrywa, że trafił do przybytku przestępczości, korupcji i zbrodni i będzie musiał zrobić w nim porządek. W obsadzie są też Bill Magnussen, Daniel Melchior, jeszcze może Baltazar, no ale nie widzę. Prace nad nowym Wikideą trwają od blisko 2 dekad. Kilka lat temu MGM planowało powierzyć tytułową rolę mistrzyni UFC Rondzie Rousey. Później plany studia uległy jeszcze kilkakrotnie zmianie, aż w końcu zmieniło się samo studio. Scenariusz najnowszej wersji napisali Anton Bagorci i Charles Mandy, za kamerą stanie Doc Liman, facet od tożsamości Borna. No wiadomo, że miała być Ronda Rousey, a potem jak tam się okazało, że coś tam napisała na Twitterze, to powiedzieli: spadaj, my cię nie chcemy. I dziękuję bardzo, dziękuję. Mało osób na przykład wie, ale jest druga część. Jest druga część Wikideły. Chyba, tak mi się wydaje, ale chyba Treat Williams wcielił się właśnie w głównego bohatera w drugiej części. Nie wiem, nie widziałem, ale ponoć straszny kaszalot, naprawdę. Także tak to jakoś wyglądało. No niestety, mówiłem wam w zeszłym tygodniu, że Tom Sizemore trafił do szpitala, się rozchorował i okazało się, że no niestety nie było to dobre wieści. Odszedł od nas, panie i panowie, właśnie to jest Tom Sizemore, 61 lat. Mnóstwo fajnych, ciekawych filmów. Szeregowiec Ryan, Helikopter w ogniu, ale słuchajcie, przeczytam wam, co napisał właśnie Deadline i jak to ładnie przetłumaczył Filmweb. W piątek w wieku 61 lat zmarł Tom Sizemore, aktor znany z drugoplanowych, acz zapadających w pamięć ról. Zapamiętamy go przede wszystkim z filmów wojennych Szeregowca Ryana i Helikopter w ogniu, a także Gorączki Michaela Manna czy gościnnych występów w serialach Lucifer i Twin Peaks. Ja po raz pierwszy z Tomem Sizemorem spotkałem się przy okazji, no, nie Szeregowiec Ryan, ale film Osadzony ze Sylwestrem Stallone i niedługo po tym inny film, gdzie wcielił się w rolę Vince'a Del Vecchio, czyli Pasażer 57, czyli takie kino akcji. Kilka słów na temat samego aktora. 18 lutego Tom Sizemore trafił do szpitala z tętniakiem mózgu. Od tej pory pozostawał w śpiączce farmakologicznej, a jego stan określany był jako krytyczny. Zaledwie 10 dni później Charles Lago, rzecznik aktora, przekazał złe wieści. Lekarze nie dawali mu szansy na dojście do zdrowia i zarekomendowali rodzinie odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie. Menadżer aktora potwierdził, że Sizemore zmarł we śnie w szpitalu Świętego Józefa w Burbank. No niestety, a kim był, co robił? Na ekranie zadebiutował w serialu przygodowym Gideon Oliver. Zagrał też niewielkie role w Urodzonym 4 lipca, Błękitna stal, Na fali, Harley Davidson i Marlboro Man. Tam to Mickey Rourke i Don Johnson w roli głównej. Co tam jeszcze jest? Gorączka Michaela Manna, Ciemna strona miasta Martina Scorsese, Szeregowiec Ryan Stevena Spielberga oczywiście. Sizemore zmagał się z nałogiem od 15 roku życia. Cholerstwo. W 2003 roku został skazany na 7 miesięcy więzienia za przemoc domową. 2 lata później, kiedy okazało się, że będąc pod kontrolą kuratora próbuje fałszować wyniki testów na obecność narkotyków, skierowano go na terapię. Niestety nie przyniosła ona skutku, a aktor w kolejnych latach jeszcze kilkakrotnie bywał aresztowany za posiadanie. W 2010 roku wystąpił w 3. sezonie reality show Gwiazdy na odwyku. Aktor stał się też bohaterem skandalu z 2017, kiedy to The Hollywood Reporter ujawnił, że został usunięty z filmu Skarbonki za bardzo brzydkie zachowanie w stosunku do 11-letniej wówczas aktorki. Niestety pewne rzeczy YouTube'owy algorytm nie wybaczy, więc nie użyję takich słów. Do sytuacji miało dojść na planie produkcji w Salt Lake City i Sizemore zaprzeczał, jakoby coś zrobił niewłaściwego, pozwolono mu wrócić do pracy, a prokurator postanowił nie wszczynać postępowania. No więc jak widzicie, nie był on grzesznym chłopcem. No ale rzeczywiście mnóstwo fajnych, ciekawych filmów, mnóstwo rzeczywiście ważnych ról. Relikt. To był chyba jeden z niewielu filmów, gdzie Tom Sizemore dostał rolę główną, bo tak było rzeczywiście. Oprócz tego, no między innymi Serce i dusza, western Wyatt Earp, Czerwona planeta, Łowca snów, Strzelec, Kryminalne zagadki Miami, Prawoporządek, Lucifer czy Twin Peaks. Tutaj jest teraz informacja i nie wiem, czy to rzeczywiście portal Deadline tak podał, czy rzeczywiście Filmweb jest, na Filmwebie pracują debile i nie potrafią tłumaczyć. Słuchajcie,
To jest artykuł o facecie, który zmarł. Aktualnie jego filmografię zamyka horror Impuratus. Aktualnie? Czyli że co? Czyli że za tydzień, 2 tygodnie, za miesiąc, za pół roku będzie kolejny film z jego udziałem? No pieprznijcie się w głowę. Wracając do horroru Impuratus, który wczoraj w ograniczonej dystrybucji trafił do amerykańskich kin. Sizemore gra w nim policyjnego detektywa, który zaczyna wierzyć w zjawiska paranormalne po tym, jak wysłuchał zwierzeń weterana wojny secesyjnej na łożu śmierci. Panie i panowie, Tom, twoje zdrówko. Rzeczywiście 61 lat, no to nie jest wiek, żeby umierać, no ale niestety z takimi chorobskami nie damy rady zwalczyć, ale to też trochę tak naprawdę jest dziwne, że potrafimy polecieć na Księżyc, potrafimy niesamowite rzeczy zrobić, a jednak po prostu no, nie potrafimy pokonać raka. Tak to jest. Firma Mamona kasuje, czyli wszystko jasne. Tak, zgadza się. No, tylko i wyłącznie. Słuchajcie, panie i panowie, jest wiele filmów. No ja wiem, że mamy w tym momencie już marzec. I kilka filmów, już kilka ciekawych premier było, ale rzeczywiście jest dużo filmów, których no, jeszcze nie obejrzeliśmy. No, dopiero początek roku, więc wiadomo jak to jest. I o tym właśnie chciałem wam powiedzieć. Wybrałem kilkanaście tytułów. Nie wszystko oczywiście, no bo też wiadomo, że nie wszystkie filmy mają swoje daty premier. Jest to ustawione na podstawie Filmwebu, to co oni tam właśnie pokazali. Są to według mnie, są to produkcje, na które czekam z tych lub innych powodów. Albo na przykład są to kontynuacje serii, które mnie interesują, intrygują i chciałbym je zobaczyć, albo są to po prostu jakieś tytuły, albo twórcy, którzy rzeczywiście robią i jest to rzecz warta przynajmniej dla mnie obejrzenia. Jeżeli macie, zatrzymam mocno, jeżeli macie jakieś takie tytuły, na które czekacie i chcielibyście się z nimi podzielić, to w takim układzie, panie i panowie, zapraszam na żywo. Właśnie w tym momencie wrzucam na czacie link. Za pomocą tego linku możecie wejść i pogadamy sobie na temat projekcji, produkcji, które będą rzeczywiście do zobaczenia. Tutaj jest to podane w sposób alfabetyczny, no i też nie będę ukrywał, że wybierałem produkcje, które będę mógł zobaczyć, bo nie pojawi się tutaj żadna polska produkcja, no bo nie będę miał siłą rzeczy możliwości obejrzenia jej, chyba że tam powiedzmy z półrocznym opóźnieniem na Netflixie czy na Disney+, ale no w kinie szanse są małe albo zerowe, więc w ogóle wpisujcie na czacie, jakie są filmy, na które czekacie w tym roku, w 23. Zacznę od tego, co już za kilka dni, panie i panowie, bo no, polska premiera 10 marca. Światowa premiera 8 marca, polska premiera to 10 marca. Oczywiście Krzyk 6. Chciałbym powiedzieć Wesa Cravena, no ale nie, niestety to nie jest jego, bo wiadomo, odszedł od nas Wes. Kontynuacja hitu sprzed roku. I to było zaskoczenie, ponieważ dostaliśmy, delikatnie mówiąc, średniej jakości teksańską masakrę piłą mechaniczną. Średniej jakości dostaliśmy Halloween, a Krzyk 5 się obronił. Był rzeczywiście dosyć sensowny. No i tutaj mamy kontynuację. Fabuła w miarę prosta, bo po brutalnych zabójstwach, które po raz kolejny wstrząsnęły ich rodzimym miasteczkiem, 4 ocalałych bohaterów opuszcza legendarne Woodsboro i tak dalej, i tak dalej. Próbują rozpocząć na nowo. Ten film, o ile poprzednia część była w pewien sposób nie wiadomo, no tutaj jest jeszcze bardziej, ponieważ no, Neve Campbell nie powraca, Sidney Prescott nie ma w tym filmie. Różne są plotki, różne są teorie. Jedni twierdzą, że no, nie zgodziła się włoska firma Mamona Kasuchi i Szmal i dlatego tego nie będzie. A inni twierdzą, spokojnie, jej tutaj ma nie być po to, żeby wróciła w 7 części i tam ma być rzeczywiście z łupnięciem, z walnięciem. Zobaczymy. Powraca po raz wtóry oczywiście Courtney Cox. Młoda gwiazda Jenny Ortega również się pojawia. Ona w tym momencie rzeczywiście szaleje. Niemalże każdy film z jej udziałem to jest po prostu hit. Na pewno mam nadzieję, że oglądaliście Wednesday na Netflixie, oczywiście o Adams. No i zobaczymy. To jest uznana marka i mimo, że ja wiem, że chociażby z kronikarskiego obowiązku potrzebuję ten film obejrzeć, gdyż omówiony był on w cyklu Kultowe Horrory, a dokładnie wiecie, że wszystko, co się pojawia w tym cyklu, trzeba, przynajmniej ja chcę, dooglądać i zrobić tego recenzję. No ale rzeczywiście pierwsza część była dobra, druga też. Trójka i czwórka były no, nie najlepsze, ale rzeczywiście w zeszłym roku dostaliśmy dobry produkt, nie kinopodobny, nie filmopodobny, tylko rzeczywiście
produkt, no dobry straszak. No i mam nadzieję rzeczywiście, że tutaj będzie również fajnie. Oczywiście recenzja będzie wiem, że będzie recenzja w ramach kultowych horrorów, ale będzie pozaprogramowo. Poza tym, co się oczywiście w tym momencie dzieje. Że patrzę, Halloween z 2018 było akurat całkiem dobre, a kontynuacje już średnie. No to się zgadza. Z tej nowej trylogii Halloween pierwsza część była rzeczywiście nie tyle średnia, dla mnie była bardzo dobra, jak na Halloween. Pamiętaj, że to tam 58 już część, także 22 marca kończę 40. Złóż mi życzenia, odwdzięczę się. 22 marca złożymy Ci jak najbardziej, bo to akurat, co prawda wtedy nie będzie odcinka, bo odcinek mamy 19, ale jak najbardziej złożymy Ci życzenia, jak grabasz 40. Życie zaczyna się po 40 i wtedy sobie będziesz mógł zaśpiewać piosenkę Andrzeja Rosiewicza 40 lat. Nie, ja nie będę. Jenny Ortega pojawiła się do serialu Ty, o którym wspomnieliśmy kiedyś na streamie. Zgadza się, ona w tym momencie teraz to wszędzie niemalże. Słyszałeś o sprawie Emilii Clark, której się czepiano, że nie korzysta z usług chirurgów i postanowiła się zestarzeć naturalnie. Nie słyszałem. Nie mam pojęcia, ale to akurat bardzo dobrze, no wiesz. Popatrzmy na Michelle Pfeiffer, jak się ładnie się zestarzała, czy Jamie Lee Curtis, prawda? Nie trzeba, jeżeli nie czuje potrzeby, jak najbardziej niech nie korzysta. Więc Krzyk 6 to jest jedna z tych produkcji, która rzeczywiście będzie omówiona. Tutaj artykuł będzie o filmie, który w pewien sposób dzisiaj omówiliśmy, bo oczywiście Shazam, Gniew Bogów. Tutaj mowa o 17 marca, więc marzec będzie napakowany jak autokar do Lichenia. Będzie rzeczywiście się dużo działo. No, zobaczymy. Film powstawał w starym uniwersum, ale w nowym się jak najbardziej zgrywa, może być i tak dalej, i tak dalej. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zachary Levi powraca oczywiście, cała nasza podstawowa ekipa. Helen Mirren się pojawia i zapytali ją, jakbyś wytłumaczyła fabułę tego filmu. Nie da się tak prosto wytłumaczyć, po prostu jest hardkorowo. Lucy Liu, całe, no chciałem powiedzieć dekady, no ale to akurat by zabrzmiało źle, całe lata nie widziałem Lucy Liu w dobrym filmie i to jeszcze na dużym ekranie, naprawdę. Kill Bill? Chyba nie, mi się wydaje, że ostatni chyba Godzina Zemsty, taki był film z Melem Gibsonem, co ona tam grała tą nie psychopatkę, tylko tą kobietę, co rzeczywiście tam naparzała wszystkich. Chyba tak, no nie kojarzę jakiegoś rzeczywiście dobrego filmu z nią w roli głównej. Dietrich Bader się pojawia i Jimon Honsu. Dietrich Bader to na pewno wszyscy fani The Drew Carey Show kojarzą go, bo to jest niesamowity, fajny aktor. No, zobaczymy. No, to jest film, który trzeba oczywiście obejrzeć. No dobrze wiecie, że ja lubię niemalże wszelkiego rodzaju komiksy, więc będę sobie omawiał. Premiera 15 marca światowa, 17 marca polska, więc może mi się uda obejrzeć go przedpremierowo. Czasami tak się zdarza i no, tak jak z Miśkiem, że udało mi się obejrzeć go wcześniej i wrzucić wcześniej recenzję, bo wiadomo, że akurat skoro to są komiksy, to tutaj Kocham Kino będzie szalał z tematem. Akurat no, widownia Marcina to akurat dużo osób, które taką tematykę bardzo, bardzo lubią. Z Gibsonem to może Furia. Nie, to nie chodziło, wiesz, o Furię, aż nawet już w tym momencie sprawdzę. Lucy Liu. Ona miała taki tekst hoba. I już patrzę filmografię Lucy Liu. Tutaj patrzę, zaraz sekundkę, to mi akurat zejdzie. Ballistic X, Seaver, Lucky Number 11 był jeszcze, to 2006 rok. Sekundkę, tak sobie tutaj patrzę, a inaczej zrobię. Lucy Liu i Mel Gibson. Jaki nosił tytuł ten film? On tam grał Porter, tak. Payback, taki jest tytuł z 99 roku. No to musiałem coś widzieć jeszcze później z nią w kinie, nie ma bata. Payback to chyba Godzina Zemsty albo jakiś tak. Musicie sobie sprawdzić, jaki jest polski tytuł tego, odpowiednik. Ballistic z Antonio Banderasem. Lucy jest fajna w serialu Elementary o współczesnym Holmesie. No widzisz, Ballistic też pamiętam, że ale to już dawno temu było. Może nie film, ale pod koniec marca jest premiera remake'u Resident Evil 4, na to czekam szczególnie. Proszę bardzo. No to rzeczywiście Resident Evil to jest dobra, znana marka, więc bardzo, bardzo lubię. Tak naprawdę dzisiejszy odcinek często akurat dostaję od Was wiadomości na Messengerze, czy tam gdzieś przez Instagrama, czy będzie recenzja tego, czy będzie recenzja tamtego.
Tak, jak najbardziej, więc staram się możecie sobie potem spokojnie zobaczyć co i jak. 65, czy tam 65 to kolejna produkcja. Adam Driver tutaj występuje, jak dla mnie aktor bardzo nieoczywisty. 17 marca premiera polska, 2 marca była premiera światowa, więc w tym momencie już na świecie sobie hula pojawił się. Oczywiście jak większość widzów, ja go pierwszy raz spotkałem przy okazji Gwiezdnych Wojen, Kylo Ren, i stwierdziłem, że jest beznadziejny. On się w ogóle do niczego nie nadaje. Ten jego Kylo Ren jest tak koszmarny, że po czym dostałem świetny film właśnie z nim, między nimi i Scarlett Johansson, i zakochałem się. Stwierdziłem, że facet jest niesamowitym aktorem i będzie duża kariera przed nim. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. No są oczywiście zwiastuny. Ja z racji praw autorskich nie mogę wam tego pokazać, ale to jest widowisko sci-fi. No, wygląda ciekawie. Pojawiają się dinozaury, więc czemuż by nie? Może będzie akurat dobrze, ciekawie. To jest akurat, wydaje mi się, że jeden z tych filmów, który trzeba obejrzeć w kinie, bo na zwiastunach, ja wiem, że w zwiastunach dostajemy tak czy jak najlepsze sceny, najciekawsze. Nieraz było tak, że ale świetny zwiastun, film będzie rewelacyjny, trzeba go iść zobaczyć. Po czym idziemy do kina i jest ja cię kręcę normalnie. To ja naprawdę dopiero co widziałem Ant-Man i Osa Quantumania. Bo tak to rzeczywiście czasami wygląda. Ale ten film wygląda ciekawie i ja tutaj akurat nie stawiałem na to, tylko i wyłącznie kinowe, albo tylko i wyłącznie Amazony czy Netflixy. Nie. Jeżeli coś wpadło w oko, co według mnie jest ciekawym, to pewnie, że tak. To pewnie, że tak, jak najbardziej. Powiedz, ile masz lat, nie mówiąc, ile masz lat. Jestem z rocznika pierwszego Krzyku i Resident Evil, pisze You Eagle. Ja jestem tak stary, że ja Marler dobrze do chrztu trzymałem. Jestem z rocznika Matrixa rocznego, a tak naprawdę widziałem w kinie. I to bardzo często mówię, ale może nie pamiętasz, w kinie widziałem Kevin Sam w Nowym Jorku. Taki stary jestem normalnie. Słuchajcie, produkcja, bez której nie mógłbym ten rok istnieć. Dopiero co stwierdziłem, że sobie obejrzę i jak najbardziej, chyba na Amazonie, na Amazon Video Prime są dostępne wszystkie 3 części Johna Wicka, więc obejrzałem sobie jak najbardziej. Teraz 4. część Johna Wicka, 24 marca polska premiera, 22 marca światowa premiera, więc znowuż będę miał może możliwość obejrzeć. Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy Johna Wicka. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście wygląda niesamowicie. Obsada jest kosmiczna, bo oczywiście oprócz Keanu Reevesa pojawia się Donnie Yen, Bill Skarsgård, tak, to jest ten Bill Skarsgård, czyli facet, który grał Pennywise'a. Powraca Ian McShane, powraca Lawrence Fishburne, Hiroyuki Sanada, na pewno też go możecie kojarzyć, kilku innych fajnych aktorów. Pomimo, że trójka, no widać było, że Keanu tak rzeczywiście w trójce nie dawał rady, bo ja jestem w stanie uwierzyć w wiele rzeczy. Jest tutaj kilka osób, które są również powiedzmy starsze i pamiętają czasy VHS-ów. Więc kiedy ja w trójce widziałem, gdzie Mark Dacascos, czyli Zoom Capoeira Mataum, facet, którego pamiętam z filmu Tylko dla najlepszych, gdzie śmigał niesamowicie, czy chociażby Le Pacte de Loup, Braterstwo Wilków, walczy nie czarujmy się, z Keanu Reevesem, który ma tak koszmarną nadwagę i jego ruchy są jak spowolnione i przegrywa, no to nie wyglądało dobrze. Rzeczywiście, nawet i ja w stanie nie byłem to uwierzyć. No ale saga jest kontynuowana. Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie. To była trylogia, to miała być trylogia tylko i wyłącznie, że są Chad Stahelski, który reżyseruje tenże film, a z Keanu się znają od dawna, bo on przecież był kaskaderem, on był dublerem Keanu Reevesa w Matrixach. Powiedział, że nie, planowaliśmy tylko i wyłącznie 3 części, miało nie być 4, no ale jak tak rzeczywiście wyszło, jak wyszło, także włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal musi się zgadzać, więc Johnny Wick również. Pamiętajcie, że był taki okres, że stwierdzono, w jednym dniu pojawi się Matrix 4 i John Wick 4, no ale na szczęście zarzucili to. Mam nadzieję, że przy okazji Johna Wicka będzie to wyglądało dużo lepiej niż przy okazji Matrixa 4, bo Matrix 4 naprawdę nie był super dobrym filmem. Czy widziałem Creed'a? Nie widziałem Creed'a, mam w planie obejrzeć jutro. Jeżeli wszystko się zgodzi, to w przyszłym tygodniu jak najbardziej pojawi się recenzja Creed'a 3 na kanale. Czekam na Johna Wicka, najnowszego Super Mario Bros., nowego Indiany i Oppenheimera. No.
jaram się na Johna Wicka z Donnie'em, poza tym uwielbiam Keanu Reevesa, chyba wielu z nas jest. Jestem z rocznika Predatora, Imperium Słońca i Dirty Dancing, 8-7. Super Mario odpowiada się Jack Black jako Bowser Miodzio. Matko, jak ja nienawidzę Kevina, tylko nie zabijajcie mnie za to. No, słuchaj, nic prostszego. Ja też jestem ciekawy, jak uda się Mario. Zobaczymy. A ja już przechodzę do kolejnej produkcji, panie i panowie, i to jest film, o którym dzisiaj wspomnieliście i będę go chciał obejrzeć, może nie dlatego, że uwielbiam ten temat, podoba mi się, a raczej z ciekawości, bo jestem sam bardzo zaintrygowany, jak Puchatek, krew i miód, jak to będzie wyglądało, co to jest w ogóle, o co chodzi. Premiera światowa była 26 stycznia, więc już dawno temu, 31 marca, znowuż marzec, jak mówiłem, będzie dużo tych rzeczy, polska premiera. Nie ma co mówić o twórcach, bo to są akurat osoby niekoniecznie znane, ale tak, ten film obejrzę z ciekawości, bo on powstał tylko dlatego, że wygasły, może nie prawa autorskie, jak zwał, tak zwał. W każdym razie Disney już nie ma praw do Kubusia Puchatka, no i w tym momencie każdy może sobie zrobić cokolwiek z nim chce. Można zrobić film, horror, komedię, dramat, można nakręcić teledysk, zrobić komiks i w ogóle i w szczególe. No zobaczymy. Dawajcie. Jestem z rocznika Nieoczekiwana zmiana miejsc w Krzywym Zwierciele w wakacje. Piszcie, jak najbardziej. Jestem ciekaw. A w ogóle ciekawe, czy jest ktoś na tym kanale, kto jest starszy ode mnie. Tak z pamięci. Mam nadzieję, że i oczywiście mowa o światowej premierze. Jestem z rocznika, kiedy to w kinie był film Łowca jeleni Michaela Cimino. Mam nadzieję, że tak było. Łowca jeleni. Aż sprawdzę. Ale mi się wydaje, że nie. Jednak akurat premiera była troszeczkę wcześniej. No ale niemalże. Później sobie sprawdzę, z jakiego rocznika jestem. Słuchajcie, tym tytułem wy zainteresowaliście mnie. Bodajże ostatnio ktoś pisał, że wrzucono zwiastun nowego filmu z Russellem Crowe, czyli Egzorcysta papieża, i że wygląda kozacko, wygląda świetnie. No zobaczymy. 5 kwietnia światowa premiera, Polska do 12, czyli tydzień później. No, wygląda ciekawie, wygląda na pewno intrygująco. Russell Crowe to jest kolejny właśnie aktor, który ostatnimi czasy nie ma dobrych filmów, no bo jeżeli nie wiem, czy tobie się podobał, nie wiem, czy kochasz, czy lubisz, ale według mnie ostatni Thor i Russell Crowe, który tam wcielił się w rolę Zeusa, no to nie jest dobry film, to nie jest dobra rola, to po prostu zapominamy o tym. No i rzeczywiście tutaj powraca, dodatkowo tutaj widzę, że Franco Nero wciela się w rolę papieża po raz wtóry. Franco Nero to jest świetny, naprawdę świetny włoski chyba aktor, zapomniany przez bardzo wielu. I może to być taki nieoczywisty hit, tak jak chociażby ostatnie filmy z Nicolasem Cage'em. Mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście dobrze, rzeczywiście fajnie. To jest kolejny film, który chcę obejrzeć tak spokojnie, obejrzę z ciekawości. Niekoniecznie muszę robić jego recenzję, tutaj z tej strony Showtime wjeżdżają minionki. Kliknij w link na czacie, a może wtedy zniknie ten prostokąt, ale to już nie będę się teraz tym zajmował. Więc zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, wbijać. Jeżeli ktoś ma ochotę, jeszcze raz wrzucam link na czacie, możecie kliknąć w niego i pojawić się w audycji na żywo. Już tutaj patrzę. Disney odcina się od Puchatka, bo chce zarabiać pieniądze na chińskim rynku. No proszę bardzo. Jestem z roku Obcy decydujące starcie, pisze Dariusz Tokarczuk. Aż nawet sprawdzę, z którego jest Obcy decydujące starcie, to jest, to jest Camerona, to są już lata 80. Nie, to nie. To nie. I zobaczę, jak ten Egzorcysta papieża będzie. Pewnie będę się w jakiś tam sposób sugerował tym, co się pojawi na Rotten Tomatoes czy na IMDb, bo wiadomo, że to jest jakiś wyznacznik. Niekoniecznie Filmwebem, bo akurat zauważyłem, że nie, Filmweb to nie jest żaden wyznacznik. Zresztą oni bardzo często mylą się z informacjami, podają je z opóźnieniem takim, że ja już zdążę nagrać 3 TikToki i 4 rolki wrzucić na Instagrama, a oni dopiero o tym piszą. Więc chyba sobie jakoś odpuszczę. Słuchajcie, teraz film,
który też był omówiony, znaczy nie tyle sam film, co cykl, był omówiony w cyklu kultowe horrory. Martwe zło, przebudzenie. No i opowieść o 2 zranionych siostrach, które spotkanie przerywa pojawienie się opętanych demonów. I czyli powiedział, dobra, no, będzie kolejna teksańska masakra, będzie kolejny Halloween i tak dalej, i tak dalej. Ale za produkcję tego właśnie filmu odpowiedzialny jest oryginalny twórca. Może będzie dobry. 15 marca premiera światowa, ponad miesiąc później, 21 kwietnia premiera polska. No, zobaczymy. Ironku, zaraz cię podłączę. W obsadzie nie ma gwiazd, panie i panowie, nie ma jakichś wielkich gwiazd. Teoretycznie, mówię teoretycznie, nie pojawia się Ash. No, mówię teoretycznie, bo tam Bruce Campbell niby coś tam mówił, że może, że niekoniecznie, ale zobaczymy. Wygląda dobrze, brzmi ciekawie. To jest, sobie patrzę na fotosy, oczywiście pojawia się Piła. No, zwiastun pierwszy też wygląda fajnie, no może będzie dobrze, no mam nadzieję, że będzie rzeczywiście dobre kino, że będzie to rzeczywiście zrobione w sposób sensowny, koherentny, ciekawy. Facet, który jest za to odpowiedzialny, no wcześniej miał kilka tytułów, 50 States of Fright, Impostor, Minutes Past Midnight i tak dalej, no ale zobaczymy jak to będzie. A teraz słuchajcie, posłuchamy, co Ironek ma do powiedzenia, co on chce obejrzeć. Dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy się? Słyszymy się, akurat wybrać opcję bez kamery, więc w tym momencie tak jest, słyszamy się. Jak tam, powiedz mi, jak ci mija niedziela? No tak całkiem leniwie, jak to niedziela. Jak to śpiewał kiedyś Krzysztof Dokrzewicz, mają dziś obywatele leniwą niedzielę. Pewnie, że tak, czemu nie? Słuchaj, na jakie produkcje ty wyczekujesz? No tutaj możesz walić po serialach, możesz walić po filmach. Co ci w duszy gra, na co oczekujesz? No to top 1 produkcja, na którą czekam w 2023, no już po części miała premierę, ponieważ jest to serial The Last of Us, którego oglądam na bieżąco. Właśnie za kilka godzin będzie premiera przedostatniego odcinka, więc po tym, co się wydarzyło w poprzednim, to ogromnie się jaram, zwłaszcza jestem fanem obu części gier, więc tym bardziej. No w ogóle z tego, co czytałem, tam na początku miało być 10 odcinków, no ale zrobili z pierwszego i drugiego zrobili 1, no i jest w tym momencie 9, także. No patrząc na to, bo jakby znając fabułę gry i widząc w jakim momencie jest serial, to obawiam się, że oni w tym pierwszym sezonie nie dociągną całej pierwszej części gry, albo ten ostatni odcinek będzie bardzo długi, typu 2,5 godziny jak w Stranger Things. Ewentualnie będą 3 sezony, co bardzo bym chciał. Wiesz co, motyw jest taki, że to mi się podoba, ale przy okazji ostatnich seriali, jak Mandalorianin, jak The Last of Us, że tutaj nie ma tego, że proszę bardzo, mamy serial, to każdy odcinek po 45 minut. Nie, tutaj długość odcinka dyktuje fabuła i zresztą sami twórcy powiedzieli, że na pewno będą 2 sezony, bo pierwszy sezon będzie się pokrywał z tym, co jest w pierwszej grze, a drugi z drugą. Więc a słuchaj, co byś powiedział właśnie, no tak jak Stranger Things, ostatni odcinek, 2,5 godziny, siadamy, lecimy. Fajnie byłoby, co? No to byłoby dla mnie idealne. Ja jako fan gry to po prostu mógłbym 4 godziny ciągiem oglądać i by mi to nie przeszkadzało. To jest rzeczywiście dobre. No to super, no to wiesz, dobrze, że przynajmniej z jednym filmem wstrzelili się. W ogóle gdzieś tam ostatnio słyszałem, że no bo wiadomo, że w roli głównej w Last of Us mamy faceta, który również jest w roli głównej w Mandalorianinie. No i taki żart był, że za czas jakiś będziemy dostawać, każdy kolejny serial będzie z tym aktorem, dostaniemy tak zwane rebooty wszystkich ważniejszych seriali, czy tam serii, i właśnie będzie polegał na tym, że mamy naszego głównego bohatera w tej samej roli właśnie Pedro Pascal i będzie on ratował jakieś dziecko z opresji. No ale Tak, mam nadzieję, nawet, że nic się nie stanie. Nawet w Grze o Tron są żarty, że nawet w 4. sezonie Gry o Tron Pedro Pascal grał Oberena, który ratował Tyriona z opresji. Proszę bardzo, więc widzisz, jeżeli coś musi wyjść, to tam się musi pojawić Pedro Pascal, który będzie ratował z opresji jakiegoś dzieciaka. Zresztą uwielbiam też oglądać materiały zakulisowe z Bellą Ramsey i z Pedro Pascalem. Widać, że jaką ta dwójka ma świetną chemię między sobą. A tak poza The Last of Us, to jeszcze oczywiście czekam na Krzyk 6, który uwielbiam 5. część, byłem na niej w kinie i to w bardzo kreatywny sposób połączyli starą obsadę z nową. I mam nadzieję, że właśnie, no niestety Neve Campbell nie będzie w 6. części, mam nadzieję, że wróci w 7,
ale liczę na tą relację między Courtney Cox a tą nową obsadą. Więc tu myślę, że to będzie taki. No i ciekawi mnie, jak to rozegrają z tym Ghostface'em, ponieważ zwiastuny tak jakby zapowiadały, że to będzie coś innego, coś nowego, więc liczę tutaj na kreatywność ze strony twórców. No wiesz, może na przykład dostaniemy coś w ten sposób, że w szóstej części się nie dowiemy, na przykład kim jest Ghostface, tylko będzie na przykład to rozliczone na 2 odcinki. No nie wiem, zobaczymy. No. To jest tak zwany requel, jak to oni właśnie nazywają. To nie jest sequel, nie jest reboot, tylko tak zwany właśnie requel. Coś po trosze. Ja się w sumie nie dziwię, bo jak na przykład weźmiesz pod uwagę, że teraz mamy, jak mówiłem wcześniej, Jenny Ortega, pojawia się, jest mega gwiazdą po Wednesday i tak dalej, po Pearl, po X, no to rzeczywiście oni dobrze wiedzą, co. Ja w ogóle gadałem z moją córką i mówię, że teraz będzie nowy. Ona mówi, a ja Jenny Ortegę kojarzę z tych, z tam jakichś filmów na Disneyu. Ja mówię, co? Ona mówi, no bo no wiadomo, Maja w takim wieku jest, że tam jak się właśnie, no i proszę bardzo, mamy, więc w ten sposób oni sięgają po nowe, no, po nowych widzów, co nie? No co to dużo mówić. Nie tylko osoby 40 plus, tak jak ja, ale też rzeczywiście młodzież też musi być jak najbardziej, musi oglądać filmy. No dobra, dawaj, słucham cię dalej. Jeszcze taka ciekawostka co do Jenny Ortegi. Ona zagrała również w Iron Manie 3 taką małą rulkę. Pojawiła się tam, nie pamiętam, ja ostatnio wiem, że robiłem jakiegoś shorta i coś tam było, że ona tam jest, no. Zgadza się, no ale widzisz, no. Jenna Ortega we wszystkim. Kiedyś Vin Diesel, The Rock był pakowany wszędzie, gdzie tylko potrzeba było coś naprawić, jakiś tam, wiesz, film wzmocnić, a teraz w tym momencie dostajemy Jenna A Ortega. teraz jest odwrotnie i teraz The Rocka się nie da doprosić, żeby w czymś zagrał. No słuchaj, potem dostaniemy znowu, że o super, nadchodzi zmiana siły, dostajecie film Czarny Adam, po czym oglądamy go, jest takie why, Leo, why, no i wiesz, dostajemy Henry'ego Cavilla, który się tydzień później dowiaduje, że Gary move out i dziękuję bardzo i ciebie tutaj już nie ma, koniec. No jeszcze z takich premier w ten sam dzień, co Krzyk 6 premieruje, już Marcinie widziałeś, Biały kokainowy miś, na który po prostu czekam i sam ten pomysł już jest moim zdaniem warto, żeby to obejrzeć, ponieważ no i samo to, że film nie wszędzie jeszcze miał premierę, a już dostał swoją parodię czy tam podróbę od Asylum, to już wiele Tak. mówi. A wiesz, że to jest oparty, że ten film jest oparty na faktach. Tak, właśnie, No. no Ja sprawdzałem, słyszałem to o był tym. 1985 rok, jakiś tam właśnie skorumpowany policjant czy coś właśnie przemycał w ten sposób narkotyki, no i zrzucił tam paczkę, no i gdzieś ją zniosło do lasu, misiek jakiś się nawdychał, równowartość pociągnął prochy o równowartości 50 milionów dolarów, no i oczywiście bardzo szybko przedawkował. No ale tutaj jest na zasadzie, okej, a co by było, gdyby nie przedawkował? No i widzisz. A w ogóle ja się dowiedziałem, sprawdzając ciekawostki, że kręcono cały film w Irlandii. Ja mówię, kurde, ja o tym nie wiedziałem. No trochę te filmy takie na faktach tak działają, że biorą sobie jedną informację i tak rozdmuchują na cały film, więc to akurat się nie zdziwiłem, że z tym niedźwiedziem to nie było tak do końca, że tam atakował gdzieś ludzi po lasach. No ale widzisz, to jest właśnie jak mówię, film oparty na faktach. Mamy 50 faktów, bierzemy 2 sobie, dziękuję bardzo. Reszta niekoniecznie musi być. Jak popatrzysz na przykład na Waleczne Serce, tak? No William Wallace, super ekstra, on jest rewelacyjny, ale okazuje się, że niekoniecznie, bo jak sprawdzisz, to ten William Wallace nie był takim miłym, grzecznym, jak to pokazali go w filmie. No ale to już insza, jak mówię, kabaret. Tak, no jeszcze oczywiście czekam jako fan Marvela na Strażników Galaktyki 3. To jest taki projekt, który mam nadzieję, że ufam Jamesowi Gunnowi i każdy jego poprzedni film, czy to właśnie Strażnicy obie części, czy The Suicide Squad, czy serial Peacemaker, oceniam pozytywnie i liczę, że to jest taka ostatnia ostoja autorskości w MCU, że to nie będzie taki rzemieślniczy produkt od linijki, tylko że faktycznie będzie gdzieś tam to serducho, które zawsze James daje do swoich filmów. No tutaj właśnie mam przygotowany, to jest jedna z produkcji, którą będę chciał zobaczyć. 3 maja premiera światowa, 5 maja w Polsce. Wiesz, to też jest taka ciekawostka, że po tym pamiętasz, jak Disney go wywalił, bo tam znaleźli, że 20 000 lat temu coś tam na Twitterze napisał i stwierdzili, że on jest beznadziejny. Ktoś inny miał to reżyserować i był 1, 2, 3, 5 reżyser i oni wszyscy mówili, no nie, no scenariusz jest skomponowany, zrobiony tak, że tylko i wyłącznie Gunn może ogarnąć temat, więc my odpuścimy. No i mam nadzieję, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Sam jestem ciekaw. W ogóle tutaj patrzę, pojawiają się, no nie wiem jak podejść do tematu,
bo na przykład pojawia się Gamora, która nie może się pojawić, bo przecież wiadomo, że Tony Stark kliknął i całe to Jestem ciekaw, jak to wytłumaczą. Na przykład jestem ciekaw, jak to wytłumaczą, że ona wraz z Thanosem nie zniknęła, a Thanos zniknął. No. Zobaczymy, jak to Ja będzie. najbardziej czekam na występ Cosmo, czyli pieska ze świątecznego specjału. Mam nadzieję, że będzie miał ważną rolę. No, zobaczymy. Jak właśnie tak patrzę na obsadę, jest kilka rzeczywiście ciekawych. No i Adam Warlock też mnie ciekawi, jak wypadnie w roli. Zapomniałem, jak się ten aktor nazywa, w Narni grał trzeciej części i w filmie Millerowie. Paulsen, ojacie. I w Midsommarze też grał, zresztą tak, ciekawa rola. Podrzućcie jakoś nazywa, może ja go dzisiaj tutaj znajdę. William Poulter, nie Paulsen, tylko Poulter. Will Poulter. Ja go pamiętam, to była chyba taka komedia i jesteśmy Millerami z Jennifer Aniston. Tam Aniston grała, no i w Midsommarze też grał. Tak. No i też pojawia się, z większą rolą ma się pojawić Sylvester Stallone. Oczywiście. On chyba w drugiej części miał tam jakąś małą rolę. Tak, on tam pojawił się, miał tam epizod. Cosmo. Ciekawe, kto w Polsce będzie podkładał głos pod Cosmo, bo w oryginale to jest Maria Bakalowa, co nie? Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało w Polsce. No i się nie przekonam oczywiście, dopóki to się nie pojawi na Disneyu+, bo w Irlandii w kinach nie będzie polskiego dubbingu. No to jest oczywista oczywistość, co nie? No tak. Swoją drogą to chyba, jeżeli się nie mylę, ma być ostatni film Dave'a Bautisty w MCU, ponieważ kiedy ogłoszono właśnie, kiedy ta afera wybuchła z Jamesem Gunnem, to on powiedział, że jeżeli James Gunn zostanie zwolniony, no to on też odejdzie. No i tak wyszło, że jednak po tym filmie się żegna nasz Drax. No ale on powiedział, że już ma dość, że już dał Draxowi wszystko, co tylko mógł dać i on w tym momencie zarobi coś innego. No słuchaj, Bautista genialnym aktorem nie jest, ale wiadomo, że na pewno swoje możliwości, to by chciał spróbować czegoś innego, co nie? Wielu aktorów było zaszufladkowanych. On występuje w różnych innych tytułach, na przykład bardzo miał fajną rolę w Glass Onion. Bardzo fajne, rzeczywiście. To, co jak zagrał, jak wystąpił, mi się bardzo podobało. No ale też pamiętam go, bodajże, że to było chyba Plan Ucieczki 2 i 3 z Sylwestrem Stallone. No tam już nie było tak dobrze, filmy słabe i wiadomo, tak krawiec kraje, jak mu materiał staje, no ale to już inszość. Nie zawsze może być dobrze. Co do marcowych produkcji, no to też ten Shazam mnie ciekawi, ponieważ ten pierwszy zwiastun był taki, zaintrygował mnie dosyć. Ja dosyć lubię pierwszą część, to taka przyjemna rozrywka familijna, no i przy drugiej też mam nadzieję na coś podobnego, zwłaszcza, że ten bohater główny jest dosyć taki lubialny. No zobaczymy, jeszcze raz, kojarzę jeszcze wcześniej z animacji, no i to też to był taki w sumie w natłoku, w potoku tych filmów DC, które niespecjalnie wyglądały dobrze, ciekawie, interesująco, dostaliśmy, bo chyba tak naprawdę obok Wonder Woman pierwszej, to był jedyny film, który można powiedzieć śmiało, to rzeczywiście jest dobry, ciekawy projekt. No, mam nadzieję, że będzie w porządku, że to wyglądać będzie dosyć ciekawie. Tutaj widzę, że Trzasku jeszcze podrzuca, że Poulter fajnie zagrał w interaktywnym filmie Black Mirror Bandersnatch, jednak w roli Adama Warlocka średnio go widzę, gra Marvel's Guardians of the Galaxy, postać budząca podobnego do Cavilla. No zobaczymy. Ja pamiętam ten Black Mirror Bandersnatch, to chyba było albo jest na czym? Na Netflixie. No ja Black Mirror kojarzę ten główny serial jakby. On chyba też na Netflixie jest. Dobra, no to dobra. Coś tam masz jeszcze, na co czekasz? No jeszcze ostatni tytuł, który mam na takiej liście swojej, no to jest Mission Impossible, tam kolejna część. Ostatni film z Tomem Cruise'em, czyli Top Gun Maverick, mi bardzo przypadł do gustu i ostatnia część Mission Impossible tak samo, więc liczę, że tutaj będzie ten sam poziom. No okej, no to w porządeczku, mam nadzieję. Ja akurat Mission Impossible nie uwzględniłem, bo akurat na filmie by nie było podanej daty premiery, ale jak najbardziej też obejrzę sobie, no chociażby też rola naszego polskiego aktora w tymże filmie, więc czemu nie? Trzeba zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Może będzie ciekawiej, fajniej, mocniej niż We Are Interrogating You, rozumiesz, bro? Może będzie fajniej. Tak. No dobra, Ironku, dziękuję Ci bardzo za to, że wbiłeś, że podzieliłeś się z nami tym, co chcesz zobaczyć w roku obecnym. Mam nadzieję, że przynajmniej w połowie Ci w filmie nie zawiadomo, że będzie dobrze, sensownie i ciekawie.
Już mogę same paździerze oglądać do końca roku, wystarczy mi dobre The Last of Us. Żebyś tego nie wykrakał, stary, żebyś tego nie wykrakał. Też Dobra, mam taką nadzieję. Dzięki, na razie. do usłyszenia, cześć. Słuchajcie, to był Ironek. Jeżeli macie ochotę również wejść, jeszcze raz wklejamy link na czacie. Słuchajcie, kolejny film, ktoś pisał, że Dungeons and Dragon pominąłem. Nie pominąłem. Po prostu ja zobaczę, po Warcrafcie się przejechałem, że rzeczywiście tak czekałem i okazało się, że słabo. Zobaczymy, jak to będzie. 5 kwietnia, polska premiera, 14 5 kwietnia światowa, Reinfeldt, sługa hrabi Drakuli, postanawia zmienić swoje życie po odnalezieniu miłości. Komedia horror. No, Nicolas Cage pokazuje ostatnio, że ma swoją 4., 5., 48 młodość. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nicolas Hoult w roli Reinfelda. Pewnie go kojarzycie chociażby z filmów o X-Menie, tam grał bestię. Nick Cage w roli Drakuli. Pojawia się oczywiście jeszcze Aquafina, Ben Schwartz i kilka innych rzeczywiście osób. To jest również produkcja z cyklu ciekawostka. Czy to będzie wyglądało dobrze, czy to będzie wyglądało nie. No, śmiem twierdzić, że Nicolas Cage odnalazł się po raz wtóry w Hollywood i będzie to wyglądało dobrze, ciekawie, zabawnie. Mam nadzieję, że i tym razem będzie w porządku. Już tutaj patrzę. A słyszeliście o nowej bohaterce Marvela, nie pamiętam jej imienia, ale ma być nowym projekt, nie pochodzącym z komiksów. Wiadomo, że ma być rdzenną Amerykanką i mieć pióra we włosach. Chyba nie kojarzę. Teraz tytuł, który był wielką niewiadomą, 14 czerwca, światowa premiera, Polska 2 dni później, The Flash, Andiego Muschettiego. Dużo było kontrowersji, zresztą nieraz o tym mówiliśmy, chociażby z Wiktorem z kanału, teraz oczywiście mi wypadło z głowy, bo to, co Ezra Miller wyprawiał, no to rzeczywiście było coś koszmarnego, coś niefajnego, coś nie super świetnego, no a jednak film powstał i wiele osób już, które widziało, mówią, że film jest dobry, rzeczywiście bardzo dobry. Ja mówię, jestem na bieżąco, bo chociażby Maja teraz ogląda wszystkie Flasze, serial, bo nie widziała nigdy, więc sobie patrzy, ogląda. A ostatnio jak widziałem zwiastun, w którym pojawiał się Michael Keaton i powiedział I'm Batman, no to po prostu rozpłynąłem się. To, co tam się dzieje, pojawia się generał Zod, jest oczywiście Batman Michael Keaton, jest Batman Christian Bale. Kto tutaj się jeszcze pojawia? No mnóstwo osób. Zobaczymy jak to jest. Supergirl się pojawia i tak dalej. Ten film na Dwoje babka wróżyła może być super świetny. Mi się wydaje, że on bardzo spolaryzuje ludzi. To będzie albo jest rewelacja, kocham ten film, to jest coś pięknego, dziękuję bardzo, muszę ci, że jest, albo będzie orzesz w mordę, ale sknocili. Ja jednego się obawiam, ponieważ na ten film, nie wiem jak wy, piszcie mi, czy macie duże oczekiwania co do tego filmu, ale ja właśnie bardzo czekam. Słyszałem o nim tyle dobrego, że w tym momencie idę nastawiony na to, że otrzymam produkt dobrej jakości, produkt, który rzeczywiście jest fajnie zrobiony i może się okazać, że nawet jak on będzie dobry, to troszeczkę będę zawiedziony, bo na Halloween o nowe czekaliśmy, nie było dobrze. Na nowego Predatora niespecjalnie czekaliśmy, okazało się, że jest super. No i również może być tym razem. Na przykład film bardzo nieoczywisty, który obejrzałem ostatnio, bo na Oscary nadrabiam. Pani Harris jedzie do Paryża, Mrs. Harris Goes to Paris. Rewelacja, tak pozytywnego, tak ciepłego filmu już dawno nie widziałem, naprawdę świetnie się go oglądało i było bardzo, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że przy okazji Flasha również się nie zawiedziemy, że będzie rzeczywiście dobrze, fajnie i ciekawie. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Elemental, Między nami żywiołami, 16 czerwca polska oraz światowa premiera. To jest film, no, który bajka, animacja, oczywiście nie mam tutaj kto podkłada głosy po polsku, bardzo mi przykro, ale to jest od Pixara, to są ci sami twórcy, co w głowie się nie mieści. No i właśnie takie same mam oczekiwania, więc zapewne z moimi miśkami się wybierzemy na ten film do kina. Ja wiem, że to jest jeszcze dużo czasu, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie rzeczywiście fajnie, dobrze, ciekawie. Tutaj kolejny projekt to 28 czerwca światowa, 30 czerwca polska premiera. Mam mieszane uczucia po poprzedniej części, ale Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. Może być super świetnie, a tutaj wiadomo, że to jest pożegnanie w tym momencie Harrisona Forda z rolą Indiego.
Tak to jakoś wygląda. Obsada, no jest oczywiście Harrison Ford, jest Boyd Holbrook, którego możecie oczywiście kojarzyć między innymi z The Predator, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Toby Jones, John Rhys-Davies powraca po wielu latach, Shawnette Renée Wilson również. Mam nadzieję, że będzie dobrze, bo ja się wychowałem, co prawda może nie tyle na Indiana Jonesie, co na kronikach młodego Indiana Jonesa. Był taki serial dawno, dawno temu w latach 90. chyba na TVP1 leciał. No, albo 1, albo 2, więcej kanałów nie było wtedy. I mam nadzieję, że to będzie powrót, taka podróż nostalgiczna, że dadzą nam, proszę bardzo, to jest rzeczywiście fajny film. Dziękuję bardzo. Harrison się ładnie pożegna z rolą i to wszystko. Wiemy, że będzie troszeczkę, że tak powiemy, Indiana Jonesowej przeszłości i teraźniejszości, bo sam Ford powiedział, że odmładzali go i będą sceny, gdzie on jest młodziutki, a będą takie, gdzie on jest rzeczywiście starszy. No więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Proszę bardzo, Iron pisze, w tym filmie głównie ciekawi mnie, jak wypadnie cyfrowo odmłodzony Harrison Ford. No, mam nadzieję, że tak będzie. Mi się pisze, że pamiętam, oglądałem Młodego Indiana. Chyba Sean Patrick Flannery, jeżeli pamięć mnie nie myli, właśnie wcielał się w rolę młodego Indiana Jonesa. To ten gentleman, który między innymi wystąpił w filmie Święci z Bostonu. O, Lancel też oglądał, także pamięta, także super, świetnie. No, jedna z tych produkcji, które rzeczywiście trzeba obejrzeć. I kolejny film, to już w tym momencie jest lipiec, 20 światowa, 21 lipiec, polska premiera, od twórcy, który chyba tak naprawdę biorę w ciemno wszystkie filmy od Christophera Nolana. Nie zawsze są one super fajne, ale wydaje mi się, że Oppenheimer, no to trzeba zobaczyć, bo to jest potencjalnie film oscarowy i też będę chciał go zobaczyć, bo interesuje mnie oczywiście historia amerykańskiego naukowca Roberta Oppenheimera i jego rola w stworzeniu bomby atomowej, no bo to o to głównie chodziło. Tutaj obsada jest gwiazdorska. Cillian Murphy, Irlandczyk z Cork, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., panie i panowie, Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett. Kiedy ostatnio widzieliście Josha Hartnetta w dobrym, sensownym filmie? Dawno. Dane DeHaan również, a to akurat jest ten facet, który wcielił się w rolę, no, można powiedzieć, goblina w Spider-Manie z Garfieldem, więc rzeczywiście no, jest świetny reżyser, bardzo dobry temat. Mam nadzieję, że wyjdzie to bardzo ciekawie. No, zobaczymy. Jestem, jak to mawia, tak, jestem za, a nawet przeciw. Widzę, że tak, Sean Patrick Flannery to był on oczywiście. Mam tak same refleksy plus Mads Mikkelsen, czy daje radę jako Złol. Zobaczymy. Mads Mikkelsen prawie we wszystkim jest świetny. Ja pamiętam jego rolę taką bardzo w sumie nieoczywistą w wspomnianym dzisiaj Łotrze 1. Tam wyglądało to super. Więc to jest kolejny produkt, kolejny film, który bym chciał zobaczyć. Jeszcze zostało ich, chyba jeszcze jest 2, 4, 6, 8, więc dosyć dużo. Kolejny film to również lipiec, 20-21 lipiec, światowa i polska premiera, Barbie. I to jest całkowicie film z czapki, bo nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Ja wiem, że Mattel jakiś czas temu powiedział, że oni by chcieli zrobić swoje uniwersum i oczywiście mieć te wszystkie swoje zabawki połączone filmami, żeby to oczywiście lepiej się sprzedawało. No ale nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to będzie wyglądało. Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma McKee, Will Ferrell. No również, tak, Will Ferrell, ci powiem, to jest Will Ferrell, ale jak dla mnie w filmie o Eurowizji zrobił świetną robotę. Zresztą on jest nieważne, czy to jest Noc w Roxbury, czy nie, on jest dobry. Mam nadzieję, że to będzie film bardzo nieoczywisty, bo to może być cukierkowo-słodko beznadziejnie, a może być rzeczywiście niesamowicie świetnie. I ja właśnie chciałbym, żeby to było niesamowicie świetnie, bo to jest taki film, który, no nie wiem, czego się spodziewać. No wiem, kto to jest Barbie, wiem, kim jest Ken, ale czy to będzie, nie wiem, czy fabuła jest oparta na podstawie, nie wiem, jakiegoś zestawu, który oni tam wypuścili i dzieciaki się bawiły? Nie mam pojęcia, co myśli na ten temat, co myśli na temat tego filmu. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz film, powiedziałem, dla twardzieli. No ale nie no, wiem, że Jason Statham się pojawia. Statham, ja mówię po prostu Statham, więc niech będzie. Meg 2, The Trench, czyli Megalodon 2, The Trench, czyli Rów Mariański. To jest taki film, tak, to jest tylko i wyłącznie grzeszna przyjemność, to jest głupawka niesamowita.
film odniósł swoją, to już jest sierpień, 2 sierpień światowa, 4 sierpień Polska. Film akurat sprzedał się, obejrzał dobrze, no i ludzie stwierdzili, okej, trzeba nakręcić kolejną część. Tym bardziej, że zakończenie wiecie jakie jest. Takie, że po prostu jest brama floriańska do drugiej części. A jeżeli się włoska firma Mamonna Kasucci-Szmal zgadza, no to trzeba oczywiście jechać z koksem. Może będzie oparte o teledysk zespołu Aqua. Nie wiem, czy pamiętacie, taki był zespół Aqua. Oni mieli I'm a Barbie Girl in a Barbie World. I tam kilka innych rzeczywiście to jest, chyba szwedzki. W każdym razie skandynawski mi się wydaje, że akurat to był zespół. No nie wydaje mi się, żeby tak było. Kolejny film, też dzisiaj troszeczkę o nim wspomnieliście, czyli Nawiedzony Dwór, Haunted Mansion. To już jest 26 lipiec, światowa premiera, Polska 11 sierpnia, więc teoretycznie będę miał nad wami przewagę. Rosario Dawson, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Jamie Lee Curtis, Danny DeVito, Winona Ryder. No rewelacyjnie to rzeczywiście wygląda. Samotna matka nabywa posiadłość w Nowym Orleanie, by zacząć życie od nowa. Szybko odkrywa, że posiadłość jest nawiedzona, więc zatrudnia profesjonalną ekipę, która ma się pozbyć duchów. Familijnej fantazy, więc to rzeczywiście nie jest nic strasznego, no ale dokładnie wiem, bo już Maja mi mówiła, że chce obejrzeć, więc również. Teoretycznie będzie w porządku. Teoretycznie, ale jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Dziękuję bardzo, czyli Aqua to Szwedzi. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. A poza tym, danego DeVito to ja uwielbiam, naprawdę, nieważne czy to są bliźniacy, czy to jest powrót Batmana, czy cokolwiek innego, czy chociażby Tajemnice Los Angeles, on jest super, on jest świetny, jego się w ogóle powinno sprzedawać w paczkach na kilogramy, w każdym supermarkecie facet poprawia humor, sprawia, że jesteś super. Zapomniałem powiedzieć, miałem mówić, czekam na Nawiedzony Dwór. Widzisz? No, dobrze, że przypomniałem. Słuchajcie, jeszcze jest kilka filmów, jeszcze jest 5 filmów, a 2 z niego to komiksy. No ale tak akurat jakoś się złożyło. Teraz zobaczymy, tylko przeczytam opis i zobaczymy, kto będzie, czy ktoś z was zgadnie. Premiera 16 sierpnia, Polska 18. Meksykański nastolatek dzięki kosmicznemu skarabeuszowi otrzymuje supermoce. Czy wiecie, o jakim filmie mowa? No oczywiście tutaj jest Susan Sarandon, jest Xolo Marduena, pewnie źle przeczytałem, więc George Lopez, który z kinem komiksowym miał dużo rzeczywiście do czynienia w swojej filmowej historii. Ben Ten, nie jest to Ben Ten, zgadza się. Blue Beetle, tutaj Gleoneo i Dariusz Czekaczyk. Blue Beetle. A czemu nie? A dlaczego? Jak najbardziej akurat. Pamiętam tę postać z animacji, więc mam nadzieję, że i tym razem będzie rzeczywiście fajnie, rzeczywiście będzie ciekawie. Jest to świat DC tym razem, więc rzeczywiście jeszcze nie z nowego rozdania. Wiadomo, że ten film już powstawał jakiś czas wcześniej, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie fajnie. 20 września, 22 września polska premiera. Tutaj film, który jest kolejną grzeszną przyjemnością. Teoretycznie, tak samo jak przy okazji Johna Wicka, miało go nie być, bo nie była planowana 4. część, to akurat o 4. filmie mowa. No a tutaj proszę bardzo, Jason Statham, Sylvester Stallone, Randy Couture, Dolph Lundgren, Megan Fox, 50 Cent, Tony Jaa, Andy Garcia, znikło mi. Iko Uwais, naprawdę mnóstwo fajnych, dobrych aktorów. Kręcony był nie tak dawno w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w Londynie. Mowa oczywiście o filmie Niezniszczalni 4, The Expendables 4. Nie powraca wielu znanych z tej serii. Nie powraca oczywiście Mickey Rourke, nie ma, przynajmniej oczywiście oficjalnie, Jetta Lee i tak dalej, ale domyślam się, że będzie dobrze, fajnie i ciekawie i tym razem. Misio pisze, DC Marvel, ostatnie filmy to same kupy, gnioty bez polotu robione na siłę. Zgadza się, naprawdę. Jeżeli widziałeś Ant-Mana i Waspa, to wiesz co mówisz, a jeżeli nie widziałeś, to sobie odpuść, stary, uwierz mi, nie ma po co. Tak, Leoneo, dobrze zgadłeś, Niezniszczalni 4.
Czy ja wiem, jedynym złym filmem był Black Adam, ale tutaj chodzi ogólnie, wiesz, no Black Adam no nie był super rewelacyjny. Ant-Man i Osa też nie dał czadu. Wonder Woman 1984, no to nie jest dobry film, nie czarujmy się. Thor ostatni, przecież no to też nie było dobre kino i rzeczywiście tego jest za dużo. I to się już Eternals. W tym momencie domyślam się, że może Ant-Man i Osa być najgorzej ocenianym, ale do tej pory Eternals i Ant-Man i Osa były najgorzej oceniane filmy na Rotten Tomatoes. To były 2 filmy z MCU, które miały ocenę negatywną, czyli odradzano, więc w tym momencie, biorąc pod uwagę, jak to się podziało, jest źle. Całe to rozdanie, chyba 4. faza, ta ostatnia, rzeczywiście się chyba zaczęło od Czarnej Wdowy, no nie wyglądało bardzo dobrze, trzeba przyznać. No wiadomo, było nieźle, bo dostaliśmy Miss Marvel, która według mnie była ciekawa, było kilka fajnych projektów, był Hawkeye, Bro i tak dalej, no ale tutaj nie wszystkie były dobre. Sylwester się rozwodzi, to robi 4. część Niezniszczalnych, kasa musi... Rozwodzi się z Jennifer? Nie wiedziałem, przecież oni taką parą udali. Przynajmniej jeśli chodzi o DC, fakt, Wonder Woman 84 wyparłem z pamięci. Zgadza się, to jest po prostu masakra ten film. Jeśli chodzi o DeVito, to jeszcze można wspomnieć jego rolę w Inteligencie, w Armii. Zapomniany film, ale naprawdę fajny. Tak, ja pamiętam, to było coś pięknego. Kolejna kontynuacja i kolejny film, który może być dobry, a może to być rzeczywiście gniot, bo 27 październik, panie i panowie, światowa i polska premiera, Piła 10, Saw X. No i na ten temat nie wiadomo nic. No wiadomo, że będę omawiał go, bo była Piła i wszystkie poprzednie części były omówione w ramach kultowych horrorów, więc będę chciał to jak najbardziej odfajkować, ale co to jest, jak to będzie? Mam nadzieję, że nie będę oglądał tego filmu tylko i wyłącznie z kronikarskiego obowiązku. Ciach, dziękuję bardzo i do widzenia i nie chcę więcej na ten temat nic mówić. Mam nadzieję, że będzie fajnie. No, zobaczymy. Czy będę ogrywał remake Resident Evil 4? Zapewne nie będę ogrywał. Ja akurat z grami jestem bardzo, bardzo na bakier, więc ciężko mi powiedzieć, że jak najbardziej będę chciał. Tutaj kolejna kontynuacja, panie i panowie, kolejna kontynuacja. O nie, kolejna Piła, moim zdaniem już seria umarła, pisze Wirtualny Imperator Polski. Wiesz co, no jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się wydarzyło ostatnio, czyli spirala z księgi Piły, czy jakoś tak to było, no to było dno, rzeczywiście to było dno dna. Robiłem recenzję, nie była pozytywna, zresztą chyba większość ludzi, przynajmniej na pewno pamiętam, że Galeria Horroru, jak robił, to też powiedział, że to jest dno i ten film rzeczywiście był słaby. Na to chyba robiliśmy Fircast razem na ten temat. Więc rzeczywiście no to nie było dobre. No, teoretycznie potrzebny jest restart, bo wiemy, że pojawia się Jigsaw po raz wtóry, rzeczywiście powrócił do swojej roli, a jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest część 10, a on od 3. części już nie żyje, więc jedynie pozostaje im coś, nakręcenie, ten motyw już był zrobiony wcześniej, żeby wrzucić fabułę pomiędzy którejś części albo równolegle, bo to równolegle akurat było chyba przy okazji 4. części zrobione, więc może coś takiego, bo znowu, że jakoś tam wrzucać nową postać i no bo wiesz, bo ja dawno jak uczęszczałem do podstawówki w Tarnowie, no to wtedy poznałem Jigsawa. No nie, czegoś takiego nie kupimy, bo to w tym momencie będzie już naciągane bardzo. Zresztą sam Chris Rock powiedział, nie, ja mam pomysł jeszcze na 2 piły i będziemy to robić. Mam nadzieję, że nie będziecie robić, że to uderzenie Willa Smitha wybiło ci to z głowy. I no nie, ja nie chcę nowej postaci, która będzie nam wprowadzała i na siłę wrzucała tylko po to, żeby wyciągnąć nasze złocisze euraki, czy tam w jakiej formie płacicie za bilety, bo to jest po prostu słabizna, to jest dętka, tego rzeczywiście nie chcemy. Jak z Jasonem Piła w kosmosie. No tak, ale przynajmniej ten Jason X był no zabawny. Tak, akurat pamiętam to że z czasów DivXu. Cześć, ale witam cię bardzo serdecznie. Nic się nie dzieje, mam nadzieję, że wieczór się dobrze udał. W maju Stallone i Jennifer świętowali 25. rocznicę, kolejnej już nie będzie. Teraz wiadomo, że oficjalnie, że 3. żona Stallona złożyła papier rozwodowy, 4. chyba żona. No ale nieważne. Serie filmowe bywają męczące, Piła jest tego przykładem. Piła. Jo Eagle, a co byś powiedział na temat Władcy Lalek? To dopiero jest cholera jasna, męcząca seria, po prostu masakrycznie tam jest. Słuchajcie, kolejna kontynuacja to Zakonnica 2, 7 września, światowa premiera, Polska 3 listopada, czyli 2 miesiące później.
no mówiłem jakiś czas temu, robiłem shorta na ten temat, że kręcili, że robili. Teoretycznie, no bo wiadomo, że powraca oczywiście Bonnie Arons w roli zakonnicy, pojawia się Thaisa Farmiga, czyli siostra, którą znamy. Vera Farmiga też miała się najprawdopodobniej pojawić, tam były w każdym razie prowadzone rozmowy. Czy tak będzie? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to jest. Również jest to kolejna seria, którą omawiałem w cyklu Kultowe Horrory, więc mam nadzieję, że nie zawiodą. Chociaż ostatnio, jeżeli chodzi o uniwersum obecności, tak, za dobrze panie Majster nie jest, niestety. Za dobrze nie jest. Władca Lalek to uwierz mi, obejrzałem w tym momencie 14 części już, jeszcze mi została jedna do obejrzenia, ta ostatnia. Jak do tej pory, to wam już zdradzę, jedną część byłem w stanie wam polecić. Pozostałe były masakryczne i też wam powiem, że najbliższa, która okaże się, mam nadzieję, że we środę, zobaczymy, czy zdążymy, będzie bluzgana, bo po prostu jest tak debilna, że szkoda gadać. Ja nigdy z Uniwersum Obecności nie oglądałem, bo po opiniach mnie jakoś nie ciągnie. Obecność jest dobra. Są filmy lepsze lub gorsze. Dostajemy Klątwę La Llorony, która jest delikatnie mówiąc słaba, ale na przykład Annabelle mi się podobała, chyba pierwsza i trzecia, chyba trzecia nawet bardziej. Więc niektóre są w porządku, a niektóre po prostu, no to już tak wiadomo jak jest. Przynajmniej lalki fajnie wyglądały, no wiadomo. I słuchajcie, no ostatnim filmem, który wam chciałem dzisiaj może nie tyle polecić, ale powiedzieć, że na niego będę czekał, no to jest Aquaman i Zaginione Królestwo. To jest niesamowite, że Jason Momoa sprawił, że Aquaman nagle stał się postacią lubianą. Nawet nie tak dawno Comedy Central chyba tam leci właśnie The Big Bang Theory, czyli Teoria Wielkiego Podrywu i tam Rajesh przebierał się za Aquamana na jakiś tam Halloween i mówi, ja nie chcę się przebierać za Aquamana, Aquaman się. I przez lata tak było, że większość ludzi mówi, ale on jest tandetny, ale beznadziejny, a Jason Momoa sprawił, że no, dostajemy dobrego Aquamana. Amber Heard niestety powraca, jest również Patrick Wilson, czyli Król Orm, Tamara Morrison jako Tom Curry, czyli jako jego ojciec. Dodatkowo powraca Czarna Manta, Dolph Lundgren, Randall Park jak dr Steven Sheen, a możecie go kojarzyć chociażby z filmów Marvela. No i oczywiście Nicole Kidman jako Matula, czyli Atlana Matula Aquamana. Tutaj jest premiera zarówno polska, jak i światowa 21 grudnia 2023. Ja wiem, że tutaj pominąłem całe mnóstwo filmów siłą rzeczy. Pewnie byśmy musieli mieć, i tak już gadamy ponad 2 godziny, pewnie byłoby krócej, ale ten wypadek z wyłączającym się internetem sprawił, że tak jest, ale moglibyśmy pogadać dłużej, ale dużo filmów, tutaj przeważnie były to tak zwane blockbustery, ale gro właśnie filmów artystycznych, filmów niszowych, takich no z bardzo fajnymi fabułami, nie są już ogłaszane powiedzmy na pół roku, na rok wcześniej. No, wiadomo, że mamy takie wielkie produkcje jak Oppenheimer chociażby i to jest jak najbardziej wskazane, żeby to tak było. No, ale niektóre filmy są inaczej. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że będzie fajne. Ile ty masz jeszcze tej herbaty? Jeszcze troszeczkę zostało. Kiedyś miałem tylko kubek i był problem, a teraz dzięki wam stwierdziliście, stary, zrób sobie dzbanek herbaty. I tutaj są tak naprawdę 3 herbaty, a jeżeli mi braknie herbaty, to tutaj jeszcze dodatkowo jest, a nie widać teraz, butelka wody. Także ja muszę dużo pić, bo ja dużo gadam i tak to jest. Jest challenge, zamykają cię na weekend w kinie i dają do wyboru wszystkie filmy Wegi, wszystkie filmy Władcy Lalek, czy wszystkie filmy 365 dni. Co wybierasz, Marcin? Ożeż, kurde. Władca Lalek wiem, że są beznadziejne filmy, więc jest tylko jeden dobry. 365 dni widziałem tylko jedną część i recenzja była też bluzgana, także ciężko mi powiedzieć. Wegi, no Patryk Wega, przynajmniej tyle, że na początku te jego filmy nie były takie złe, nie wszystkie były złe, prawda? Bo Pitbull 1 czy 2 były rzeczywiście w miarę sensowne, no potem dostaliśmy i tak dalej. Wiesz co, Lancel chyba mi się skusił na Wegę. No, naprawdę, bo masakrycznie, słuchajcie. Dziękuję wam za wszystkie łapy w górę, rzeczywiście niesamowicie jesteście. W ogóle 12 w Polsce dochodzi, a wam jeszcze się chce słuchać. Bardzo mnie to cieszy.
Ja po 14 częściach miałbym myśli samobójcze, a pomyśl tak, że kiedy zrobię 15 recenzji, potem jest jeszcze 16 odcinek, tak zawsze przy okazji serii z kultowym horrorem, kiedy podaję ciekawostki, więc uwierz mi, ja oglądam niektóre te części, to jest najgorzej masakrycznie. Annabelle to bardziej grzeszna przyjemność. Niektóre są nie najgorsze, wiesz? Tutaj Aquaman to mój ulubiony film DC, również Shazam. No rzeczywiście to jest w miarę sensowny, ale no Imperatorze, no też jest taki motyw, że no nie masz zbyt wielkiego wyboru, jeżeli chodzi o dobre filmy, w ogóle o filmy DC, żeby to było rzeczywiście fajne. To też może być dobre rozwiązanie, że wybrać 365 dni, bo są tylko 3 części, żeby było szybko i bezboleśnie, no. Czekam na Egzorcystę, bo jestem ciekawa, co zrobią. No ja na Egzorcystę niestety nie czekam, inaczej obejrzę, jak najbardziej obejrzę Egzorcystę, ale to nie jest tak, że według mnie to jest film, który nie trzeba robić nowej wersji. Słuchajcie, po raz ostatni tutaj wam właśnie wrzucam link do StreamYarda, możecie wejść kliknąć na link, pojawić się w programie i powiedzieć, jakie produkcje czekacie. Według mnie nie jest potrzebna druga część. To Willem Dafoe w Aquamanie już nie będzie, nie ma go zaawizowanego. Mam nadzieję, że się pojawi, bo Willem Dafoe nie ma znaczenia, gdzie on jest, wszędzie super świetna osoba jak dla mnie. Też bym wybrał Wegę, puszczał pierwszego Pitbulla w Zapętleniu. To też wiesz, zależy na przykład, czy wybieramy wersje filmowe, czy serialowe, bo on tam prawie wszystko, co robił jako film, potem wrzucał jako serial, także po prostu jakaś koszmarna mogła być sprawa. Ja z DC najbardziej lubię Batmany z Keatonem. No tak, no wiadomo, że Batmany z Keatonem to już jest klasyka sama w sobie i nie ma co się dziwić. A właśnie, że nie wejdę. Co? Ja nie wejdę? Nie ma problemu, grabarzy. Ja przypadkiem trafiłem na live'a, bo na miniaturce 68 gier za 130 zł. Ja już kupiłem bardzo fajny live, na pewno będę wpadał częściej, super kanału, kilka filmów już widziałem. Dziękuję bardzo, bardzo mnie cieszy, że kupiłeś te gry, bo ja mówię, z tego 100%, tak przynajmniej podaję Humble Bundle, 100% idzie na pomoc właśnie Syrii i Turcji, to rzeczywiście jest ważna sprawa, a no, jeżeli są rzeczywiście jakieś tematy, jakieś tytuły, które lubią. Ja akurat pewnie jak skorzystam, to podłączę to pod Steama. Ja czekam na Pope Exorcist z Russellem Crowe. No właśnie mówiliśmy o Egzorcyście papieża. To jest taki film, na który no może wyjść różnie, no bo rzeczywiście Russell Crowe nie jest w najwyższej formie. Pokazał to w ostatnim torze, no ale mam nadzieję rzeczywiście, że będzie sensownie. Jak widzieliście, dużo z tych filmów to były horrory, to mnie zaskakuje, ponieważ jakiś czas temu było w odwrocie horrory, ale mi się wydaje, że między innymi Pearl, X, słaby jakościowo, ale Halloween czy Teksańska, no i Krzyk oczywiście, zrobiły robotę finansową. To pokazało po prostu, że okazało się nagle, patrzcie, mimo wszystko po tylu latach horrory ciągle mogą być kasowe, mogą przynosić, a większość tych horrorów, no nie trzeba na nich, tak samo jak na Marvela na przykład, nie trzeba wydać po 200-300 milionów, żeby to jakoś tam miało. Wystarczy robić. Czemu na przykład Paranormal Activity tak się dobrze sprzedało i tyle było tych części, bo to rzeczywiście były filmy robione za grosze, można by, no wiem, że to kosztowało dużo pieniędzy, ale relatywnie do tego, co zarabiało, to za grosze i to nie trzeba było nagle wyrzucać 50 milionów, tylko spokojnie, ciach, dziękuję bardzo i za jakieś tam tanie pieniądze. No i tak właśnie z tym jest, że ktoś sobie uświadomił, kurczę, ty, popatrz się, jednak można coś zrobić, no i dlatego taki wysyp. Też czekam na Egzorcystę papieża. Pierwszy raz, gdy przeczytałem tytuł, myślałem, że Egzorcyzm papieża, ale też była dopiero fabuła. No widzisz, tak to jakoś to jest. Gdzie to jest? Zniknąłeś. Za jeden z najlepszych filmów wszechczasów Gladiatora zawsze będę cenił Russella Crowe. Zobaczymy, czy powiesz tak o drugiej części, bo pamiętaj, że Ridley Scott robi drugą część Gladiatora z Russellem Crowe'em w roli głównej. Ja już mówiłem dawno, Russell Crowe wróci. Ridley Scott powinien dawno odpuścić rzeczy. Nowe, sensowne marki, chociażby Megan. Tak, Megan przecież zarobiła niesamowitą kasiorę, co nie? Ja cały czas, Jurku, czekam na wersję reżyserską, czyli tą oryginalną 18+, co nie? Bo taki był, 18, taki było założenie i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ostatni film z Russellem Crowe, który oglądałem, to Pokerzysta, bardzo fajny film. Nie widziałem, ale ci wierzę. Egzorcyzm siostry Anny też fajnie się zapowiadało, a wyszło także, no gros tych filmów, wiesz, no
dostajemy mnóstwo filmów. Pamiętaj też, Trzasku, że z każdym razem, jeżeli na przykład dostajemy kolejny film z uniwersum obecności, kolejny film od Marvela, DC, my w tym momencie oczekujemy czegoś lepszego, ciekawszego. Nie mówię, że więcej ma być głośniej, ma być więcej wybuchów, ale że oni na przykład w obecności przestraszą nas w inny sposób. Nie chcę widzieć straszaków co 5 sekund, bo to w tym momencie się już nudzi, ale też ciężko coś wymyśleć i oni muszą. I tak, my w tym momencie już wiemy, mamy więcej filmów obejrzanych, mamy większą kompetencję jako widzowie, wiemy, czego możemy oczekiwać, czego się spodziewać i zaskoczy nas, to już jest ciężko, naprawdę to już jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Przecież w tym momencie na przykład MCU to jest chyba 31 filmów, nie liczę seriali oczywiście, 31 filmów i teraz na przykład weź sobie pod uwagę, że osoba, która wchodzi do tego uniwersum, musi obejrzeć 31 filmów, a my tę wiedzę już mamy. I my nabywaliśmy ją, że tak powiem, przez lata. W tym momencie całkiem inaczej się ogląda filmy, kiedy oglądasz powiedzmy jednego na przykład Marvela co pół roku, a jak na przykład zrobisz sobie ciąg, maraton tam z 20 czy 30 filmów, to oszalejesz. I to jest właśnie też naszą mocą. Ostatnio oglądam Pokerzysta i Nieobliczalny. No widzicie, więc te filmy się pojawiają i mam nadzieję rzeczywiście, że będzie ich dużo. Ja omówiłem około kilkanaście, może 20 produkcji. Mam nadzieję, że będzie ich dużo więcej, że będzie to rzeczywiście tyle produkcji, które wskoczą, a też może na przykład pojawi się coś bardzo nieoczywistego, coś nas zaskoczy, jak chociażby Joker z Joaquinem Phoenixem, rzeczywiście. Albo na przykład, nie wiem, czy kojarzycie taki film jak El Hoyo, tak się chyba, polski tytuł Platforma. To pojawiło się na Netflixie też jakiś czas temu. Ex Machina i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczywiście tytułów, które gdzieś tam nie awizowane, ale po prostu wyskoczyły, pojawiły się, jest bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję rzeczywiście, że będzie ich całe mnóstwo. Im więcej, tym lepiej. Tym lepiej dla mnie, tym lepiej dla was, tak? Obejrzymy fajniejsze filmy, będą ciekawsze recenzje, a niekoniecznie będziemy omawiali, to Piła 10 i tak dalej, a tam po prostu siedzi facet i wali kielony. Piłaś? Nie, to Piła. I super pomysł, świetny jak sama seria, ale zobaczymy, jak będzie. Zgodzę się, dla mnie egzorcyzmy to tylko Egzorcysta z 73. Też, oczywiście tak, był omawiany w cyklu kultowe horrory, ale rzeczywiście pierwsza część dobra, druga beznadziejna, trzecia to w ogóle nie była egzorcystą, ale potem dokładnie wiecie. Słuchajcie, przypominam również, że oprócz tego, że możecie oglądać rzeczy tutaj codziennie, wrzucane są shorty że mnie się nie walną, TikToka, Instagrama, Twittera i LinkedIn. Jeżeli lubicie słuchać, to możecie posłuchać tego podcastu w formie oczywiście audio na Spotify, Google Podcast i tak dalej, gdzie tam sobie na których platformach sobie lubicie oglądać. Dziękuję wszystkim subskrybentom na Spotify'u. Tak, okazało się ostatnio, mnie właśnie Anchor FM podrzucił, że coś takiego jak subskrybenci na Spotify'u jest, więc jest już was kilkadziesiąt osób na Spotify'u. Dziękuję tobie i tobie i tobie. Wiem, że tylko słuchasz, a ja w tym momencie pokazywałem palcem. Dla osób, które oglądają ten dzisiejszy odcinek z odtworzenia, ja wiem, że to powinien powiedzieć na początku, ale nie. W opisie jest spis treści, możesz sobie przeskakiwać spokojnie rozdziałami, zobaczyć jak to wyglądało i jak to jest. Tutaj zobaczę, były jeszcze Musical Nędznicy, gdzie kompletnie śpiewać nie potrafił. Tak, Musical Nędznicy, to też rzeczywiście inna para kaloszy, ale Russell Crowe nie jest złym aktorem, nie mogę to powiedzieć. On jest dobrym aktorem, tylko niestety nie wybiera dobrych scenariuszy. Czasami tak się mu to zdarza. Dlatego musimy promować Marcina jako reżysera z wizją wybitną, postać lekkiego ekscentryka w największych studiach, może go zatrudnią. I za to herbatkę wypiję. Bo oczywiście tak to jest. Następca Tima Burtona. Pewnie bardziej bym siebie widział jako może następca Kolskiego, ale to już wiadomo jak to jest. Dziękuję wam panie i panowie bardzo za dzisiejszy wieczór. Scena po napisach, czy tam dogrywka oczywiście na Discordzie. Tutaj gdzieś cały czas chatbot wrzucał link do Discorda, a na pewno w opisie również jest, także możecie przejść. I na Discordzie słyszymy się już za jakieś 5 minut, a za tydzień na żywo 2 razy. Pamiętajcie, w niedzielę odcinek jak co tydzień, a potem po 1:00 w nocy będziemy oglądać Oscary i będziemy je omawiać. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Cześć.